Film jest inspirowany icebergami Kacpira. W filmach typu Iceberg chodzi o to, że im głębsza warstwa, tym coś jest mniej dostępne lub znane. Powstało już parę icebergów z Kogamy. Każdy przejrzałem, biorąc ciekawe tematy oraz dodałem dużo własnych. Tutaj osoby, które w jakimś stopniu pomogły przy tworzeniu filmu. Na końcu dokładniej o nich wspomnę. Bez przedłużania zapraszam do oglądania. Uwaga, z czasem film może stawać się nieodpowiedni dla niektórych widzów. Żeby nie było, ostrzegałem. Checkpoint nie leczył. Checkpoint, czyli chorągiewka służąca do zapisu gry. Dodana została od 6 kwietnia 2013 roku. Obecnie jesteśmy przyzwyczajeni, że gdy dotkniemy Poisona, to biegniemy do checkpointa, żeby się wyleczyć i biec dalej. Ale kiedyś tak nie było. Checkpoint nie działał jak apteczka, czyli jak się zatrułeś, trzeba było dobiec do chorągiewki, umrzeć i się dopiero rozpiłeś. Zmiana na plus, bo oszczędza te parę sekund z gry. Spiny, czyli losowanie nagrody. Działało na takiej samej zasadzie jak na przykład skrzynki w CS-ie. O, koza! Ale gówno, ja pier... No chyba, że dokupiłeś sobie za golda. Spiny miały dwie wersje, te fajne, co najmniej do wygrania to było 30 expa i był też gold do wygrania. Jednak bugowały się te spiny, więc je naprawiono i dostaliśmy takie coś. Nie ma golda, najmniej ile możesz wygrać to 1 exp. No i najczęściej właśnie na ten 1 XP trafiałeś. Potrafiłem ze 3 razy chyba w życiu te 15 000 expa. Zostały usunięte w maju 2017 roku przez skargi graczy. Wiecie, o, gra nie jest zbalansowana i tak dalej. No i też za łatwo wszystkim szło. Gry 2D. W Kogamie istniał także drugi typ, w którym biegało się tylko w lewo i prawo, czyli taka typowa platformówka. Było to fajne urozmaicenie dla tworzenia gier. Niestety deweloperzy zdecydowali się usunąć to, ponieważ gdy próbowano zaimplementować nową funkcję, musieli ją rozwijać również w tym trybie, co powodowało podwójną pracę. Tryb został usunięty w 2018 roku i twórcy nie mają planu wznowić pracy nad tym trybem. No Texture Block. Jak nazwa wskazuje, jest to blok, który nie ma na sobie założonej żadnej tekstury. Przykładowo w Minecrafcie też jest taki blok. Jak robimy paczkę tekstur i nie damy na przykład na jakiś item tekstury, wtedy jest takim kwadratem. Jednak w Kogamie zmienianie tekstur jest uznawane za cheat. Gdy gracze modyfikowali grę, odkryli ten blok. Jakoś w 2013 roku. To różowy blok z psią łapką i napisem No Texture z czcionką z 2012 roku. Cheaterzy sprzedawali ten blok, a potem za pomocą buga dało się go używać. Pod koniec 2020 roku ta tekstura została zmieniona na khaki, czyli ten standardowy blok. Jednak w plikach gry nie została usunięta tekstura. Wyspa. Często gdy zaczynał się budować projekt, usuwa się cały ten template i zaczynało się budować od nowa. Problem był w tym, że po tym jak się usunęło wszystkie bloki, ta mapa się bugowała i nie dało się na nią wejść i tak dalej. Właśnie ta wyspa służyła, aby zapobiec temu bugowi. Była wystarczająco daleko i nikt jej zbytnio nie szukał. Niektórzy nawet o niej nie wiedzieli. Wyspa znajduje się na każdej mapie na koordynatach x225, y-6, z-221. Także to był powód, dlaczego deweloperzy umieścili tę wyspę na każdym projekcie. Ten bug został naprawiony, bo usunąłem i wyspę i spawn i nic się nie stało, ale wyspa to fajny easter egg, więc zostało. Copypasta, potocznie nazywane jako kopiuj wklej, czyli namawianie nowych graczy, aby wklejać takie komentarze. Wklej do 10 gier, a dostaniesz 1000 golda! Pierwsze takie łańcuszki powstały w 2012 roku i były niezapomnianą częścią sekcji komentarzy, bo przez wszystkie lata się one przewijały. Właśnie aby temu zapobiec, nie możemy już wklejać nic w komentarzach,
Ogólnie coś, co powinno być głębiej, ale wspomnę o tym tutaj, bo w sumie to tego samego to dotyczy. Chodzi mi tutaj o copypastę, które nazywały się Kasper Told Me. Tutaj macie ją w całości. I to było kopiowane dosłownie wszędzie, na wszystkie gry, profile. Ogólnie sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeśli ktoś powtarzał tą wiadomość lub nawet po prostu wspomniał słowa kluczowe Kasper powiedział mi we własnym poście, natychmiastowo był wyrzucany z powrotem na stronę główną, a na banerze błędu wyświetlało się Kaspar nie powiedział ci niczego, stwu. Ponadto post, który próbowałeś wcześniej publikować, również był niepublikowany. Było to oficjalne działanie deweloperów mające na celu położenie kresu szaleństwu związanym z Kaspar powiedział mi. Plotki mówią, że niektórzy gracze zostali zbanowani z tego powodu i dlatego nie pojawiają się już w Kogamie, lecz to ostatnie nie jest potwierdzone. Ogólnie udało mi się skontaktować z Kasparem i powiedział mi, że jak zasubskrybujesz mój kanał, to dostaniesz dużo golda. Jest to pierwszy w rankingu gracz Kogamy. Prawie nigdy nie spadł z pierwszego miejsca. Prawie! Założył konto w 2012 roku, wtedy miał nick Santelipe. Nieco typowy gracz z topki, co ma tylko skiny, exp i tyle, bo umiejętności ma, potrafi budować i to naprawdę dobrze. Sporo się przyczynił dla community, po tym jak zhakowano mu awatar i cofnięto level, no i też stracił swoje ID, usunął wszystkie swoje skiny z marketu. Warto też wspomnieć, że najpopularniejszy awatar raper nie jest już do kupienia. Kiedyś często chciał być członkiem w popularnych mapach. Był on ważnym pomocnikiem adminów, nawet dostał specjalną odznakę Savior za przypomnienie deweloperom o odnowieniu domeny internetowej Kogama. Skoro mówimy o tej odznace, mają także Joe Down. Wygrał on też konkurs na YouTube Gold, ma on naprawdę dużo odznak. Jego drugie konto bez niczego także je dostało od deweloperów. Istnieje również teoria, że Santelipe stworzył update do mapy Oster po tym jak deweloperzy mu dali dostęp do tego konta. Trzecia osoba. Starsi gracze powinni to pamiętać. Kiedyś walka była w trzeciej osobie. Na początku 2017 roku wyszedł update na zmianę walki na pierwszą osobę, przypominającą jak w grach FPS. I taki mamy do dziś. Oculus to potwór z innego wymiaru. Poluje i zabija pobliskich graczy. Przed aktualizacją z wybieraniem teamu Oculusa jego wygląd wyglądał tak. Miał czerwone i bardziej szczegółowe oko. Mi ogólnie się ten wygląd o wiele bardziej podobał. Używając buga z niewidzialnym blokiem można było usunąć wszystkie bloki z Oculusa. Wtedy wychodził zwany przez społeczność Baby Oculus, który nie mógł nas atakować, jedynie odpychać. Srebro. Była to druga waluta po złocie. Tak jak w Robloxie mamy Robuxy i Tixy, w sumie srebro zostało usunięte trochę po Tixach. Złoto to była taka waluta premium, którą ciężko było zdobyć. Były dwa sposoby. Kupić lub za udostępnienie na Facebooku gry. Dostawało się 5 golda. Za golda wtedy kupowało się bloki, bronie, blueprinty oraz modele premium. Za srebro kupowało się modele, parę kolorów oraz wynajęcie czapki na 5 dni. Srebro można było wymienić na złoto, a zawsze po stworzeniu konta dostawaliśmy już od razu z 1250 srebra. Więc gracze tak tworzyli multikonta, kupowali swoje modele, dzięki czemu mogli potem na głównym koncie wymienić to srebro na złoto. Admini potem zmienili cenę i oprócz ceny srebra, którą sami sobie wybraliśmy, trzeba było także złotem zapłacić. Dzięki czemu złoto też się łatwiej zdobywało, a srebro zeszło na drugi plan. Stało się niepotrzebne, zostało usunięte i jedynie wisiało na profilu, a nowe konta tego srebra w ogóle nie dostawały. Po zmianie motywu to srebro było, ale po kolejnej zmianie motywu srebro zostało całkowicie usunięte. A i nie używa się srebra do nielegalnych trade'ów. Nie wiem kto to wymyślił, ale to bzdura. Public Planet. Kiedyś, gdy tworzyło się projekt, nie miałeś do wyboru szablonu. Po prostu robiłeś projekt i zawsze był ten sam szablon, czyli mała wysepka i od niej się zaczynało tworzenie gry. Jednak kiedyś, gdy stworzyłeś konto, automatycznie tworzy ci się jeden projekt, tak zwany Public Planet, ale też to miało inne nazwy, na przykład First Game Panda Hovercraft albo First Game Puzzle Park. Na tej grze było 20 losowych graczy i każdy był jej właścicielem. Czyli każdy mógł ją opublikować, jednak nie mogli zmienić nazwy projektu czy kogoś z niego usunąć.
23 grudnia 2011 roku dodano właśnie ten szablon, a wcześniej pierwszy szablon wyglądał tak. W 2015 dodano update, gdzie wybieraliśmy szablon, z jakim zaczynamy budować i ta wysepka nie była już dostępna. Stare tekstury. Tekstury zmieniają się na przestrzeni lat. Na przykład kiedyś Poison czy Slime miały ruchomą teksturę. Potem wiemy, że ruchomy Poison wrócił. Bounce był bardziej kwadratowy. Były trochę inne odcienie, na przykład ten zielony chodnik i starożytny bruk. Miały w ogóle inne tekstury. No pokażę wam parę screenów i lecimy dalej. Kogama BR. Jest to oddzielny serwer dla Brazylii. Wejść na tą Kogamę możemy przez zmianę języka albo napisać ten link. Serwer ten wyszedł w połowie 2013 roku. To ten serwer był tak promowany przez Click Joe Goss. Ogromny rozgłos dostała Kogama dzięki takim twórcom jak Godnot. Na BR było więcej odznak, nawet wcześniej funkcja wików została dodana. Fanta również współpracowała swego czasu z Kogamą. No i też właśnie Kogamy BR wzięła się postać Turistuka. Kogama US. Był serwer dla Brazylii, to teraz serwer dla USA. Powodem utworzenia tego serwera było zmniejszyć problemy z wydajnością dla odwiedzających Kogama z Atlantyku, czyli Amerykanom. Było tam dość ciekawie, zwłaszcza w tych latach 2012-2013, ale o tym dużo rozwinę się później. Niestety Kogama US nie uzyskała aż tak dużej popularności, więc zmieniono na friendskogama.com, czyli serwer testowy. Ten serwer służył do testów, aby ludzie zgłaszali bugi na forum przed wydaniem na serwer EU i BR. Ogólnie przez to, że ten serwer był taki testowy, było tam luźniejsze podejście, na przykład wypuszczali darmowe kody na Golda. Liczba graczy na tym serwerze również była ograniczona. Nie każdy mógł się rejestrować, od tego był główny serwer EU. A na Friends dało się tylko zarejestrować, jak dodawane były wolne miejsca. Czaszka. Chodzi mi tutaj o dawną animację śmierci, a wyglądała ona tak. Potem ją zmienili i została taka po dzień dzisiejszy. Loveland 70. Koncept gier typu Loveland był dość specyficzny. Nie musieliśmy do czegoś dotrzeć, czegoś znaleźć czy zbudować. Chodziło tutaj o znalezienie swojej drugiej połówki. Tak, w grze internetowej dla 10-latków. Najpopularniejsza gra tego typu to był właśnie Loveland 70, lecz została ona zbanowana za pewien napis. Inne tego typu gry lub kopie Loveland 70 sporo na tym zyskały, gdy najpopularniejsza gra tego typu zniknęła. Lecz po jakimś czasie wróciła i zmieniono ten kontrowersyjny napis. Harry Turistuk. Jest to dosłownie Herobrine, ale na Kogamie, czyli klasyczny awatar, ale z białymi oczami. Z Harrym powstało naprawdę wiele creepypast. Te najstarsze wywodzą się z 2013 roku, bo właśnie w 2013-2014
Najwięcej osób żyło tą postacią i był największy jakby rozgłos. Potem to wszystko obumarło. Wszystko działo się właśnie na Kogamie Brazil, stamtąd wywodzi się Harry. Występował on na grze moderatora Fritz Kiro, Amnesia The Dark Descent. I w tamtych czasach wchodził około o 21:15 czasu brazylijskiego na tą mapę. To ciekawe, ta mapa to kopia gry z Kogamy US. I potem jak gra z US nigdy nie została dokończona, ta również z BR nie dostała aktualizacji. W komentarzach możemy poczytać o ludziach, co spotkali Harry'ego. Turystuk czy tam Harry, nazywajcie go jak tam chcecie, to jest to samo. Miał cel zniszczyć wszystkich zarejestrowanych graczy, bo turystyczni to jego ziomki i on sam kiedyś był takim turystycznym, ale go gnębili, więc to jest jego zemsta. Ogólnie ta creepypasta i wszystkie te konta Turistuk, Harry, czy po prostu Turis z białymi oczami, ale bez niku to zwykli hakerzy. Czy nawet nie hakerzy, tylko po prostu udawali i sobie stali na mapie. Nawet na innych serwerach, jak na przykład EU, występowały fake konta i było ich naprawdę sporo. Sama postać nigdy się nie pojawiała na Kogamie, a wszystkie te postacie to właśnie inni gracze z fake kont. Mysterion LL, człowiek legenda, jest w top 3 na każdym serwerze Kogamy, robi wrażenie. Na Kogamie EU jest na drugim miejscu, na Kogamie BR jest na trzecim miejscu, a na Kogamie Friends jest na pierwszym miejscu. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że osiągnął to wszystko bez boostów. Nie wydał na Kogamę ani grosza. Jest Brazylijczykiem, więc najwięcej grał na Kogamie BR i tam stworzył ponad 180 gier. Założył konto w 2013, a na Friends i EU Kogama w 2015 roku. Pobił naprawdę wiele rekordów XP czy Golda. I to na wszystkich 3 serwerach, więc nic dziwnego, że nazywają go najlepszym graczem. Był także jedynym z największych łowców hakerów. Miał kiedyś nick Mysterion LL. Mysterion również założył klan ACGA, o którym więcej powiem trochę później. Tryb jednoosobowy. Jeśli irytowała was kiedyś gra z innymi ludźmi na danej grze i musieliście czekać na specjalną godzinę, aby sami zagrać, to nie ma takiej potrzeby. W Kogamie jest tryb jednoosobowy i możemy wejść na grę. Wystarczy wpisać obok linku znak zapytania lokal równa się 1, kliknąć Enter i gra nam się załaduje w trybie single player. April Fools była to odznaka, którą można było odebrać w 2015, 1 kwietnia tylko na serwerze BR. Po latach deweloperzy znowu zrobili coś na 1 kwietnia, a był to prank z tym, że awatary będą się starzeć. Za rok zrobili kolejnego pranka z tym, że głowy będą większe 5 razy. W 2022 również był prank. Deweloperzy napisali, że wprowadzają limit gry czy budowania będzie tylko 2 graczy, a to ze względu na pandemię. A jakbym zapomniał, tak wygląda znaka za 2023 rok. Kogama Buddy. To rozszerzenie dostępne tylko w przeglądarce Firefox. Oprócz tego rozszerzenia fajne jest też usualstyles.org. Tam wpisujemy Kogama, wybieramy motyw. Ja sobie wybiorę Kogamę z 2013, dodajemy i mamy. Nice. Szukaj. Kiedyś opcja szukaj na Kogamie nie była zbyt dobra. Często dostawaliśmy coś niezwiązanego z Kogamą, bo były to wyszukiwania z Google'a.
2,000 years later. Dość przyjemnie się to szuka, ale to nie znaczy, że lepiej. Na przykład chcę wyszukać mapę pod tytułem d.fort. Piszę, że nie ma rezultatów, może usunę kropkę. No i nagle mam gry, co jedyne co ich łączy z wyszukiwaną frazą, to te same literki. Chyba wyszukiwarka nigdy nie będzie dobrze działać. Słabe jest także ogólnie w Google to, że nie da się wyszukać gier np. z serwer Friends. Mamy aby z EU. Clicky Jogos to portal dla gier przeglądarkowych, który współpracował przy uruchomieniu Kogamy BR w 2013 roku. Kogama potem współpracowało też z innymi stronami jak np. Kizi, ale Clicky Jogos dość mocno pomogło Kogamie. Reklamy, eventy, czy przyprowadzenie dość wpływowych twórców. Make Kogama to było konto zespołu moderacyjnego Clicky Jogos. Współpraca z Clicky Jogos kończyła się w 2017 roku. Komendy. W Kogamie mamy całkiem sporo komend. Najfajniejsze są na kolorowy czat i duże litery. Kiedyś duże litery mogliśmy pisać na czacie, a także je kolorować, jednak pewnie przez spam je usunęli. Komenda RU przydaje się do robienia screenów i nagrywania filmów, znika nam cały hub. Komenda LOL służyła do klonowania naszych awatarów, lecz tylko stały w miejscu. Służyła do przetestowania błędu i jak go naprawili, usunięto ją. Pewnie coś związanego z klasami miał ten bug, bo w sumie bardzo to przypomina. Teraz macie pokaz wszystkich komend. Gary. W 2016 roku brat Open Phoenixa, znany jako Lava Boy, tworzył projekt. Pojawiło mu się na ekranie, że ktoś wygrał za niego grę, mimo że na grze był sam. Miał skin robota i nie miał niku. Po jakimś czasie Lava Boy wstawił film, jak przechodzi sobie parkoura, ale w minucie i 3 sekundzie, no dosłownie moment w rogu, był pokazany ten sam robot. Zrobiło to sporo szumu i zaczęło się teoretyzowanie, kim lub czym ten Gary był. Lava Boy właśnie tak nazwał tego robota, czyli Gary. Lava Boy potem sprawdził też tą ścianę, ale już go wtedy nie było. Powstawało fake konto, tak jak wtedy z Harem, gdzie sobie wchodzili na tą mapkę High Speed Parkour, czyli tą grę, gdzie Gary się pokazał. Byli też cheaterzy, co go udawali, screeny, gdzie się pokazywał, czy kolejny film jakiegoś cheatera, ale nie był to oryginalny Gary, a podróbki. Było wiele teorii, że Gary to Open Phoenix, Photoshop, projekt adminów, hacker lub bug gry. W 2018 sprawa się rozwiązała. Gary był modelem, a Lava Boy zrobił największego pranka w historii Kogamy. Of the Week 2.
Jeśli kiedyś dostajesz Wika, dostajesz jedną z tych 3 odznak, ale jeśli dostaniesz Wika po raz drugi, dostaniesz prawie identyczną odznakę, tylko z napisem 2. Trochę leniwy ten design. Odznaka Game of the Week była dystrybuowana w 2020 roku. 31 października 2022 roku odznaka powróciła do formatu najważniejsze wydarzenia tygodnia po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku, ale nie tylko ona, ale także za awatar i model. W 2016 roku był pewien tajemniczy haker, cheater o dość nietypowym nicku z nietypową liczbą bez. Tak się prezentował jego awatar. Białe oczy, brwi, hak i jakaś dziwna ręka, jak szczypce. Na swój profil wstawiał dziwne filmy oraz miał grę, na którą wchodził bardzo często, o różnych porach. Można było go spotkać, ale cyklicznie pojawiał się jakoś o 6:06 rano. Jego mapa na początku miała same drzwi, potem dostała update. Na zdjęciu gry były jakieś zhakowane tekstury. Sam zmieniał skiny bardzo często, no i nie były one normalne. Opublikował jeszcze jedną aktualizację do gry i został zbanowany za cheaty. Lecz została po nim ta gra i nadal można w nią zagrać. Jeśli chodzi o jego narodowość, był on Polakiem, ponieważ można to łatwo wywnioskować po tym, jak pojawił się film z rozmowy z nim. Dużo osób uważało, że to Kogamix i zrobił to pod content. Kogamix już robił kiedyś podobne rzeczy, jak na przykład zrobienie filmu z rzekomej apokalipsy, co ogłaszał Gary na Ice Speed Parkour, albo filmy z Ostrym i o Ostrym, a raczej jego drugim koncie, co też było fejkiem. Według mnie to nie był Kogamix, a Diabeł Taty. Diabeł w swojej karierze cheatował już, więc nie zaskakuje mnie ten kandydat. Zrobił też film, gdzie oryginalny 666 jest na jego projekcie, więc pewnie dodał go na drugiej przeglądarce. 666 wszedł na grę i tak został. Potem go usunął, a za takie coś nie wywalało z projektu. No i potem aby zaczął nagrywać i mamy filmik. No jakby 666 na tych filmach się jakoś ruszał, to może bym się zastanawiał, ale nie mógł tak zrobić, więc jestem pewny, że to Diabeł Taty. No i też zawsze miał go w znajomych, nawet jak wszystkich usuwał. No Kogamixa też miał, żeby wszyscy myśleli, że to właśnie Kogamix, więc celowo go tak zostawiał. Nagrał jeszcze parę filmów z 666 i na każdym ten 666 się nie ruszył, a on miał 3 różne przeglądarki na tych filmach, więc je często zmieniał. Też tak często zmieniacie przeglądarki, bo ja nie. Na żadnym z tych filmów nie pokazał paska zadań, gdzie pewnie miał odpaloną inną przeglądarkę. Multiverse APS jest to firma, która odpowiada za stworzenie Kogamy. Została założona w 2010 roku przez Kaspara, a zlokalizowana jest w Danii, a dokładniej w Kopenhadze. 12 września 2020 roku Multiverse APS zrobiło fuzję z inną firmą Adventure Box, czyli tą Michała. Teraz obie firmy posiadają po 50% udziałów. Na Google Mapsie możemy udać się do miejsca, gdzie jest ta siedziba, ale zrzuty są bardzo nieaktualne, a dojść tam też się nawet nie da, więc nie dało rady. Dobra, mógłbym powiedzieć więcej o nich, ale mam ciekawsze tematy, więc mi się nie chce o nich gadać. Pro Ninja. Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest ostatnia osoba w rankingu, która wyznacza jego koniec? Jest nią właśnie Pro Ninja. I nie jest to losowy gracz, lecz to deweloperzy specjalnie ustawili go jako ostatniego. Na przykład jedno konto wyżej stworzone przez Santelipę też jest specjalnie tak umieszczone. I nieważne jak wiele kont powstanie, on zawsze będzie ostatni. Niewiele wiadomo o tym użytkowniku, założył on konto w 2012 roku. Ale dlaczego devy postanowili ustawić to konto jako wiecznie ostatnie? Tego nie wiemy.
Bitwa o zamek. Był to typ gier, w którym celem było przyjąć zamek i utrzymać się w nim. Sam w 2015 bardzo lubiłem grać w tego typu gry. Najpopularniejsza była Bitwa o zamek Lawy, lecz ja wolałem Super Bitwę o zamek. Ale było jeszcze wiele innych gier i we wszystkich chodziło o to samo. Przyjąć zamek. W zamku najczęściej było kilka tajnych przejść, jeśli ktoś o nich nie wiedział. Można było przyjąć zamek na inny sposób. To był taki fajniejszy cube gun, bo oprócz robienia klatek, labiryntów i żeby ludzie w nich wchodzili, mieliśmy także element PvP. Ach, pamiętam jak z ziomkami specjalnie o 7 wstawaliśmy, aby przyjąć zamek, a potem można było sobie budować domki czy coś, jak na typowych cube gunach. Twórca Super Bitwy o zamek jest już nieaktywny parę lat. Mateusz, czyli twórca Bitwy o zamek Lawy, zrobił klasyka i od wszystko gramy, a na grze codziennie przybywa tłum graczy. Po kilku latach twórca wrócił, wydał parę aktualizacji. Obecnie ten typ gier jest totalnie wymarły. Szczerze powiem, że jak teraz chodzę po tej mapie, to nie ma tu nic specjalnego, ale kiedyś to naprawdę mocno się tym jarałem. When we go to sleep, the teddy bears are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Failed Load Name. Był to dziwny profil przedstawiający rudą dziewczynę w białej sukni, zmazanym makijażem oraz nie miała ona nogi. Publikowała gry, które były odcinkami jej życia. W skrócie, mieszkała z ojcem. Ojciec został zabity przez łysego mordercę. Dziewczynka jest przytrzymywana przez łysego, po czym traci nogę, a jej ciało zostaje wyrzucone do jeziora. Dziewczynie udaje się przeżyć i mści się na łysym. Po jakimś czasie odwiedza nawet jego grób. Na następnej grze, 11, pojawia się informacja, że teraz przyszedł czas na Kogamixa. Kolejne epizody ukazują jego śmierć. W 14 rozdziale mamy słońce, symbol prawdy i puzzle, że wszystko łączy się w jedną układankę. Na każdej grze były działania matematyczne, a rozwiązania ich tworzyły kod, jaki w 15 odcinku trzeba było wpisać, aby pojawił się pokój. Bo gdyby na cheatach do niego przelecieć, i tak byłby pusty. A z wpisanym kodem wygląda to tak. Flaga Polski, słaby komputer, przebity ostrzem język, czyli mam tutaj ostatnią rzecz do wydedukowania. Co to wszystko oznacza? Są to rzeczy, które sugerują, że to Lava Boy. Nawet potem zrobił o tym film, gdzie się do tego przyznał, że to taki jego projekt zrobiony dla Beki. Pojawiły się potem jeszcze 2 epizody, 16, który nie wiadomo co oznacza, i 17. Prawda czy kłamstwo? Czy ten film Lava Boya był prawdą czy kłamstwem? World Racing. Tej mapy raczej nie trzeba przedstawiać. Łapcie parę ciekawostek z niej. Możliwe jest używanie broni na trasie. Wystarczy wziąć do auta broń i wyskoczyć z rampy za mapę. Następnie udajemy się do miejsca bliskiego wody i wchodzimy na trasę. Jest wiele skrótów na World Racing, ale mój ulubiony i chyba najlepszy jest właśnie ten. Wchodzimy na wieżę Eiffla, jedziemy tutaj sobie, gdzie pokazuję na filmie, następnie przybliżamy się tu i gra nam zalicza checkpointa. Zabijamy się i mamy respa na trasie. Pod mapą znajdują się sanie Mikołaja. Były one dostępne tylko na święta w 2014 roku. Gra jest inspirowana grą dzieciństwa Open Phoenixa i Lava Boya. World Racing 2. World Racing dostało bardzo szybko wika, bo jakoś tydzień po pierwszym opublikowaniu gry. World Race powstało także dzięki Speed Race. Gra była mniej więcej inspiracją. World Racing był także trochę lepiej zrobiony, dlatego zyskał taką popularność. I wtedy trwał wielki pojedynek World Racing vs Speed Race. Speed Race nawet zaczął kopiować od World Racing, ale ostatecznie chyba autor Speed Race się wkurzył i
twierdził, że zmieni absolutnie wszystko, co mogło doprowadzić po części do upadku tej gry. Z pozycji drugiej gry spadło dość mocno, a World Racing był nawet przez chwilę pierwszą grą względem popularności. Zabójca. Santelipe słynął z tego, że od początku dodania rankingu utrzymywał się on na szczycie, lecz w 2016 wyprzedził go właśnie Zabójca. Ukradł on kartę kredytową swoich rodziców i kupił naprawdę dużo boostów. Po niezbyt długim czasie jego królowania stracił cały swój kupiony exp. Rodzice Zabójcy chcieli zwrotu pieniędzy i ten zwrot otrzymali. Michał zapytany, czy pamięta Zabójcę, odpowiedział tak, ale powodu bana już nie był pewny. Riku. W 2022 roku Yll został wyprzedzony po raz drugi. Przedtem był też mały incydent, gdzie haker wybawił się z jego awatarem i też wyrzucił go z pierwszego miejsca, ale potem został wyprzedzony po raz drugi. Tak oficjalnie, ale nielegalnie. Riku używał exploitów na exp i w parę dni poszybował w górę, a gdy wbił na pierwsze miejsce, przeganiając Ylla, też nie nacieszył się tym długo, może z tydzień. Deweloperzy zainterweniowali i cofnęli mu wszystko, co wyfarmił. Portal 2. Jest to jedna z moich ulubionych gier na Kogamie. Są dwie podobne gry inspirowane tą samą i obie bardzo lubię, ale mówimy o tej starszej. Portal 2 to gra typu 2-player inspirowana grą Portal 2, którą też przeszedłem i gorąco polecam obie części. Poza ciekawym gameplayem ma ona kilka easter eggów. Na pierwszym poziomie mam tu sekrecik. Idąc dalej poziomami możemy tutaj znaleźć kolejnego easter egga. I na tym dużym poziomie, jeśli wejdziemy do tej szpary, możemy wziąć Impuls Guna. A przynajmniej mogliśmy kiedyś. Na spawnie również jest mały sekret, ale możemy wykorzystać go do wyjścia za mapę. Odkryłem go dawno temu i pokazałem jedynie mojemu bratu. Ustawiamy się w rogu, klikamy M i gdy nasza postać urośnie i podamy za mapę. Warto sobie wziąć boosta na speeda i teraz musimy tutaj jakoś wskoczyć. I mamy dach. Urządziłem sobie mały spacer, ale nie było poza mapą nic ciekawego. Jeśli Was interesuje, jak zrobiony jest ten pomarańczowy blok, to już Wam pokazuję.
Lion White. Ostry kiedyś napisał post, że ma drugie konto. Już wtedy nie pisał tego oryginalny Ostry, tylko ktoś, kto na tym koncie przesiadywał, ale o tym powiem zaraz. Tym drugim kontem był profil Lion White 13278@wp.pl. Miał znajomych tylko jedną osobę, a był to Ostry, więc to wystarczające potwierdzenie, że było to drugie konto Ostrego. Nie no, to nie koniec. Sytuacja się rozkręciła po tym, jak 3 dni później powstało konto Lion White 13278. Ostry wtedy pisał już posty z tłumaczy Google, więc to nie rozumiem, dlaczego nick z jakimś polskim mailem. Prawdopodobnie, aby trochę się uwiarygodnić, bo już prawie wszyscy wtedy wiedzieli, że z Ostrym jest coś nie tak. Jednak z tym drugim kontem Lion White było wszystko w porządku i gość normalnie pisał po polsku. Lion White należał nawet do klubu BPT. Polski youtuber Kogamix był również członkiem BPT i nagrał sporo filmów, biorąc informacje o Lion White na temat Ostrego. Ostatecznie te wszystkie informacje były zmyślone przez Kogamixa, a filmy są ustawione na prywatne. Kuba 787, który również był członkiem BPT, potwierdzi, że to Kogamix stworzył konto Lion White 13278. No i nie tylko on, większość członków BPT to potwierdzi. Zobaczmy, co znajduje się głębiej. Dopiero się zaczyna. Ostry, legendarna gra, która odkąd się pojawiła do 2017 roku ciągle utrzymywała się na pierwszej stronie. Najpopularniejsza gra. Dopiero potem wyprzedziły ją takie gry jak World Racing czy War 4. Pierwsza gra na programie EU, która dostała Wika i jedyna gra, która dostała Wika 2 razy. Jednak nie skupimy się na grze, bo raczej większość ciekawostek nie są znane. Jak na przykład wejście po rogu i flaga na skybloku. Kiedyś po internecie krąży filmik z ukrytą flagą na Ostrym. To fake. Sam taki filmik zrobiłem, więc widzicie, jak łatwo szukać ludzi. Dlatego nie skupimy się na grze, a na twórcy, który również nazywa się Ostry. Były plotki, że Ostry nie żyje. Przyczyną tego miało być potrącenie przez samochód, jednak to zwykła bójda. Tak samo jak to z jego przeprowadzką do Londynu. Poprzedni temat był o Lion White, abym nie musiał teraz tego tłumaczyć. A te plotki nachodzą się z jego tematem. Na przykład Kogamix pisał posty na Lion White, że ma siostrę, a potem te konto siostry dawało informacje o jego wypadku. Gdy Ostry umarł, Kogamix rzekomo przejął jego konto. Lecz wszystko, co powiedziałem na ten temat, miało miejsce, okej? To fake. Ostry żyje. Po prostu znudziła mu się Kogama i z niej odszedł na dobre. Zostawiając tą grę, po czasie gra Ostry dostawała te update'y i nie był już to prawdziwy twórca, więc kto siedzi na koncie Ostrego? Na pewno możemy wykluczyć, że to Polak, więc tego jesteśmy pewni. Random co złamał hasło, haker to się włamał na konto, deweloperzy w końcu mają do tego dostęp oraz Santeripe. Najwięcej sensu robią tutaj deweloperzy, ponieważ z tego co się dowiedziałem, chcieli oni na siłę zrobić aktualizację na Ostrym. To nie pierwsza taka sytuacja, na przykład devy chcieli na siłę zrobić update z klasami na War 4. Deweloperzy mają dostęp do wszystkich kont, więc dali je prawdopodobnie Santeripe. A on lubił być w popularnych grach. Po dodaniu Santeripe pojawiła się aktualizacja. Ciekawe jest to, że nie tylko on był na projekcie, to był również jakiś Domo, też z końcówką mapwp.pl, więc pewnie zrobił 2 takie konta. Jego przysłowiowego brata i swoje drugie konto. Lion. Przez to, że Ostry pisał po angielsku, a jak ludzie się zczaili i zaczął pisać z tłumacza, unikanie polskiej flagi, dużo osób zaczęło podejrzewać Ila, czyli Santeripe, że to on ukradł konto Ostremu. Dlatego usunął się z projektu, aby wiecie, oczyścić się trochę z tych podejrzeń, nie? Za rok wyszedł kolejny update. I gra przypominała jedną z jego starych gier. W 2018 był jeszcze jeden update z flagą czasu. Moim zdaniem to deweloperzy to postawili.
Wszystko to oczywiście teoria i nie ma mocnych dowodów, kto opublikował aktualizację na koncie Ostrego i niemożliwe jest dowiedzieć się, bo nie mamy kontaktu do prawdziwego Ostrego. Import-eksport. A więc istnieje technika, która pozwala eksportować modele i awatary i importować je do oprogramowania do edycji 3D, takiego jak Blender lub Cinema 4D. Ta technika została odkryta w 2017 roku i nie wszyscy o niej wiedzieli. Aż 6 listopada 2020 roku użytkownik Joe Down napisał post na forach o tym, jak wykonać. Więc ja teraz pokażę wam, jak to wykonać. Musimy wejść na grę przez launcher, więc odpalamy go. Wbijamy na projekt i piszemy komendę export. Białym celownikiem musimy nakierować na model, który chcemy wyeksportować i klikamy lewy przycisk myszy. Teraz wpisujemy w wyszukiwarce na pasku zadań Kogama. Otwórz lokalizację pliku. Klikamy ponownie otwórz lokalizację pliku. Wchodzimy w launcher. Teraz standalone model. Powinien się nazywać Chunk 0000. Nie mam blendera, więc go nie zimportuję, ale pokażę wam za pomocą przeglądarki 3D, że to działa w ogóle. I jest nasz model. Jeśli chcemy eksportować awatar, robimy tak samo, tylko że wpisujemy komendę export self, a reszta tak samo. Technika przydaje się do tworzenia animacji z Kogamy. A co do animacji, Koga Steel Studios zrobiło parę spoko animacji. Canon. Armata była produkowana przez firmę Alpe, jednak porzucono ją i skupili się na rozwijaniu innych funkcji. 1 lipca 2018 roku ukazał się film o rzekomo przyszłym update'cie. Jak widzimy, mam tutaj armatę, której nasza postać mogła zostać wystrzelona. Poza tym nasza postać się inaczej przekręcała. Okazało się, że to wideo to fake i twórca wykonał je w Blenderze. Trzeba przyznać, że realistycznie to zrobił. XP Boosters. Na początku 2015 roku wprowadzono tą funkcję. Mogliśmy dzięki niej mnożyć naszego expa. Było to kupne i cena zależała od tego, który pakiet kupiliśmy. Czas trwania boostera można było wydłużać, a czas był odliczany od momentu jego aktywacji. Nie dało się łączyć dwóch innych boosterów, aby działały jednocześnie. Po kupieniu funkcja mnożenia trwało tydzień. Było to mocno pay to win. Gra nie była już tak fair dla wszystkich. Na szczęście szybko usunięto tę funkcję, lecz wróciła ona po czasie w formie Kogama Elite. War 4. Najpopularniejsza gra na Kogamie. Każdy ją zna. Na grze znajdują się 3 tajne portale. Lagrum, Code Room. Jeśli wpiszemy poprawny kod, dostaniemy się do VIP Rooma oraz mało znany teleport do Lagruma. Raczej większość o tym wie i War 4 powinno znajdować się przez to w warstwie pierwszej, dlatego pora na mniej znane ciekawostki. War 4 to w zasadzie kopia jakiejś innej gry, w której również chodziło o walkę 4 zamków. Miała ona swój pik, gdzie grało po 50 osób, ale gdy wychodziło War 4 to miała z 5 osób. Tutaj się dogrywam, bo próbowałem znaleźć tą skopiowaną grę, jednak nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Została przerobiona na jakiegoś Minecrafta, a wcześniej wyglądała tak. Nawet podobnie, a jeszcze wcześniej wyglądała tak. Jednak Open Phoenix powiedział, że to nie ta gra i nie kopiował żadnej gry. Jedynie wpadł na pomysł samego rodzaju takich gier, które polegały na bitwie 4 drużyn i mógł się trochę zainspirować, bo już przewijały się takie gry. Jedną z pierwszych takich gier było War 7. Popularność War 4 jest zawdzięczana temu, że Ice Park, ludowa zabawa oraz World Racing już wtedy były popularne, więc wypromowały właśnie War 4. Il proponował kiedyś Phoenixowi bardzo dużo golda za zaproszenie do World Racing albo War 4, czego Phoenix nie przyjął. Administratorzy chcieli kiedyś na siebie zrobić update z klasami, ale Open Phoenix się nie zgodził. Teraz tematy, które przewijały się na innych icebergach. War 4 zniknął 19 maja 2018 roku. Tu prawdopodobnie może chodzić o atak hakerski. To nie była zwykle szczytowana mapa, ale oni zniszczyli jakby kod gry, co nie? To nie tylko z War 4 tak się stało, ale także ze Skyjumping, Cube 787, The Dark Middle Ages, Retoryka LB i tam jeszcze parę. Generalnie na mapie działy się niestandardowe rzeczy. Niebo tańczyło, bloki nie miały hitboxów i ginęło się od razu. Woda była postawiona w pionie, postawili również modele i napis z pozdrowieniami. Kogama nie miała żadnego backupa, więc admini mogli jedynie przywrócić starą wersję gry, ale nie odzyskać. Miało to miejsce 18-19 września 2018 roku i jedynie na projekcie i niczego większego nie było, co oznacza, że War 4 nigdy nie zniknęło, zwłaszcza 19 maja.
Lava Island. Nie wiem o co chodziło, o jaką wyspę z lawy mogło chodzić. Może tą wyspę z projektu tylko że pokrytą lawą? Sam Open Phoenix i Lava Boy nie wiedzą o co chodzi, więc raczej to nic wielkiego. Może po prostu ktoś z ekipy mógł sobie pomalować wyspę, ponieważ w ekipie lubili sobie tam prankować. Warfare może już nigdy nie dostać aktualizacji. Nie chodzi o to, że twórca jest nieaktywny, po prostu gra się nie czytuje. Jest to spowodowane tym, że na mapie znajduje się God Coolest. Gra wykrywa go jako aset, który próbuje wczytać, przez co gra wczytuje się w nieskończoność. A i poza tym gra totalnie jest rozwalona. Open Phoenix 2 lata temu wstawił wpis na forum. Oni nadal tego nie naprawili. Nie mogę z tego. Dali mu 200 i odznakę. To tak na pocieszenie czy co? Bugi. Nie bez przyczyn Kogama była przezywana Bugamą. Kogama miała wiele błędów, ale teraz przedstawię te najciekawsze, jakie tę grę spotkały. Turbina Bug. Dzięki niej mogliśmy odwracać modele oraz blueprinty w różnych osiach. Możliwe było także zdobycie materiału bez jego kupowania, poprzez wyjście z edycji modelu, gdy przyciągało się dany blok. Po zgięciu bloków w przedstawiony sposób model stał się niewidzialny i tak mogliśmy oszukać limit bloków i usunąć te prawdziwe, dzięki czemu np. Oculus był bez ostrzy lub nasz awatar nie miał rąk. Jednak to nie działało jak taka szyba, tylko po prostu tego bloku jakby nie było. Kiedyś na programie Friends, gdy deweloperzy usprawniali anti-cheata, użycie Raligana powodowało wyrzucenie z gry i nałożenie bana na konto. Open Phoenix kiedyś zrobił licznik, że każde kliknięcie liczy ile razy to zrobiłeś, który blokował cały projekt, bo crashował launcher przy próbie włączenia tego projektu. Nawet deweloperzy nie mogli tego włączyć. Potem zostało to naprawione. Lag block. Jest to dość ciekawy błąd, no a w Warfare możemy go zobaczyć. Jest to zbudowany losowy model, który utrzymuje gracza, żeby nie wypadł z małych klocków. I jest kopiowany mega dużo razy, około 15 minut kopiowania. Potem nawalasz dużo bloków światła, bo jak jest tego dużo, to z tego co wiem, to się glitchuje. I przenika przez każdą kosteczkę. Dlatego na Warfare ten model wygląda tak dziwnie. Jest tego tyle, że druga strona modelu się buguje i nie pokazuje jej. Kiedyś był błąd, że dało się zrobić niewidzialną wodę. Działała jej fizyka, ale nie było jej widać. Na osobę, która ustawiła wodę, to działa, ale druga osoba ani jej nie widziała, ani nie miała na nią wpływu. Im dalej polecimy od punktu 0, tym gra jest bardziej zbugowana. Ale do limitów gry wrócę później. Był jeszcze taki bug, który pozwalał na usunięcie awatara w grze komuś i zablokowanie go. Trzeba było usunąć model, gdy ktoś inny go trzymał. Co, model? No? A czego nie? Co? Co? Takiego usunąłem. Jakiego trzymam nadal? No widzę. Jak było? Normalnie jest. Bo można dom przekręcić. To fajne jest. Tylko jakaś apokalipsa będzie. Się dom wali. Ten błąd działał tylko na niektórych komputerach. Polegał on na tym, że gra nie miała żadnych napisów. Na przykład te postawione czy ogólnie z powiadomień. Po prostu puste. Kiedyś był także bug. Gdy zresetowałeś grę, tekstury ci się na różowo świeciły, przypominające tą teksturę, jednak bez tej łapki. Był też bug, że dało się chodzić normalnie, tylko że w trybie budowania. Klejanie Fire Towerów. I sobie ją zapisałem do EQ. I tu jest ta kula, no nie? Pa, to jest ta pojedyncza kula. Ona mi taka, pa. Wszedłem bodajże w edit model, to pa, widzisz, tepa mnie na spawna. Mam wszystko normalne, podlatuję wyżej bodajże do tego i wtedy mi się robił ekran inny. O, widzisz? Mam coś takiego. I teraz chyba mogłem go sklonować. O, mogę sobie klonować, mogę sobie robić z tego jak chcę. I później mogę sobie, bodajże ja wtedy robiłem coś takiego, ja to dawno temu robiłem. Włożyłem sobie do gry, później w to i mogę to widzieć za DQ. Wow. View item i widzisz i mam coś takiego. O, ale nie wiem czemu mi się to teraz na drzwiach zrobiło. Strasznie dziwna sprawa.
Usunięte odznaki. Member. Była to starsza wersja odznaki Elite. Istnieje od 2019. Potem zmieniono ją na wszystkim nam znaną Elite. No Power. Mogła być uzyskana poprzez użycie kodu kuponu na serwerze BR, kiedy strona miała przerwę techniczną. Zdjęcie odznaki pochodzi z obrazka pokazanego podczas trwania przerwy technicznej. Tester to odznaka, którą można zdobyć pomyślnie zgłaszając błędy na forum. W zależności ile błędów zgłosiłeś, dostawałaś odznakę. Za jedną był tester, za 5 ekspert, a za 10 ninja. Te dwa jakby upgrade'y zostały usunięte i aby tester został. Taka sama zasada jest z tester Android, lecz tam wszystkie usunięto. Z Translate jest taka sama zasada, ekspert i ninja zostały usunięte. Video of the Week. Była to odznaka nagradzana za film tygodnia, tak jak z modelem, awatarem i growth. W tych wyróżnieniach właśnie miało się znajdować jeszcze wideo, ale administratorzy nie byli pewni, jak nazywali się na Kogamie użytkownicy odpowiadający za film, więc usunięto tą odznakę. Supporter 2 to druga niewykorzystana wersja odznaki. Nieznany jest nawet powód, dla którego nie używano tej odznaki. Ogólnie niektóre stare odznaki za kupienie golda zostały podmienione na nowsze wersje. Ninja NPC. Na grze z 2013 roku The Fort można było spotkać to coś. Przyjęło się, że to NPC, bo twórca sam napisał tak w opisie. Sporo osób uważało, że kiedyś one były dodane do gry i ta osoba szybko ją wydała, zanim usunięto tą aktualizację. Ale to nieprawda. No kurde, mamy tu jebity napis, że to hack. Na tym filmiku z 2012 roku widzimy, można powiedzieć, zwyczajny film. Ale skupcie się na awatarze. Jest to właśnie ten sam skin. Kolejny film nazywany Zhackowałem Kogamę. W tle widzimy właśnie mapę The Fort. Koleś nawet podlinkował tą grę. Z tego co się dowiedziałem, do 2015 podobno dało się to dodać cheat engine'em. Wpisywałeś jakiś kod, logowało grę i awatar pojawiał się obok ciebie. Był nawet poradnik na YouTubie, jak to zrobić, lecz filmu już nie ma. Prawdopodobnie to był film Xicknexta.
Jest też druga opcja. 9 sierpnia 2012 roku, kiedy wprowadzono edytowanie awatarów u gracza nie wiem czy dobrze przeczytałem ten nick, pojawił się glitch, gdzie na jego projekcie pojawiły się dwa ruszające się blockboje. Pokazał screeny, ale nie opublikował nigdy gry. Tu mogło zdarzyć się coś podobnego. Nie wiemy, czy mógłby ruszać tymi awatarami i je klonować, jak to było pokazane w tym filmie. Według mnie wersja z hackiem jest bardziej prawdopodobna. Aetus powiedział mi, że w kodzie gry nawet nie ma takiego czegoś jak Ninja NPC. Sam nadal nie wie, jak to dodać. Więc skoro nawet Aetus nie wiedział, jak dodać te NPC, to by tłumaczyło, dlaczego więcej gier się nie pojawiło z tym cheatem. Deweloperzy chyba nigdy nie wypowiedzieli się na ten temat. Pierwszy news. Gdy cofniemy Właśnie znalazłem kanał Xit Nexta. Są wszystkie filmy, jedynie nazwa się zmieniła. Może dlatego tak trudno było znaleźć ten kanał. Sam myślałem, że sprywatyzował wszystkie filmy, ale nie. Rok się zgadza, no i mamy tego przysłowiowego NPC-ta. Może go także klonować, więc jest to raczej to samo, co było na The Fort. Jak edytuję ten awatar, to przypomina mi to ten film. Jest z stycznia 2015, więc trochę wcześniej i łudząco przypomina to, co robił Xitnex, więc to pewnie ten sam cheat. Pierwszy news. Gdy cofniemy karty albo wpiszemy w linku jedynkę, możemy ujrzeć pierwszego newsa. Lecz nie jest on pierwszy, przed nim było jeszcze kilka. Kiedyś była po prostu inna karta z newsami i gdy zrobiono nową, kolejne newsy były liczone od początku. Na Facebooku Kogamy możemy zobaczyć te pierwsze newsy. Także tutaj zaczynają się newsy na Kogamie, a my lecimy do tych starszych. Także to był pierwszy opublikowany post przez Kogamę, parę dni przed tym, jak ona w ogóle wystartowała. Badri to logik, który występuje jedynie na Kogamie BR oraz nie ma tekstury. Nie ma z niego żadnej korzyści, ponieważ nic nie robi, a pokazuje, że sygnał cały czas jest nadawany. Jedyne co robi, to odpala raz TNT. Battery Box normalnie został usunięty, bo stał się bezużyteczny, ale na BR nadal jest. No i jego tekstury aby usunęli, ponieważ kiedyś wyglądał tak. Działał podobnie do negacji. Różnica była taka, że baterii nie dało się wyłączyć. Kiedyś światło, dym czy ogień nie były automatycznie włączone i potrzebowały zasilania. Właśnie po to był ten logik. Ale kiedy zmieniono funkcję, Battery Box stał się bezużyteczny. Duch. Nie chodzi o tego zielonego NPC. 27 czerwca 2016 roku na YouTubie pojawił się film użytkownika AstroGamer, który przedstawia rzekomo paranormalne zjawisko. Widzimy na ten moment pojawiający się niebieski awatar turista. Tak kiedyś grało się na jednej sesji z turystami. To całe pojawienie się turysty to zwykły bug. Sam tak kiedyś miałem. Gdy umrzesz, twoja postać szybko leci do ostatniego checkpointa. Czasem można było to zobaczyć, a niebieski jest dlatego, że zawsze po zrespieniu się postać tak migała na niebiesko. Stara Kogama. Najpierw wszystko byłoby pięknie, ale wszedłem na tą grę i nie ma tu żadnego portala, checkpointa, jedynie spawn, który jest na dole. Jestem w tym samym miejscu, gdzie był duch, ale na górze niczego takiego wielkiego nie ma, a duch leciał do góry. Stara Kogama. Najpierw była alfa World Builder, wtedy dało się budować gry. Nasza postać to był ten ludzik. Co ciekawe, nadal jest ten ludzik w grze jako spawn. Tak wyglądała strona główna bety Kogama. Można zauważyć ocenianie gier w gwiazdkach. Tak wyglądał pierwszy koncept awatarów.
Były dwie wersje loga, żółte i niebieskie. Potem mieliśmy kolejną wersję awatarów, taką wczesną wersję Blockboya. Tak prezentowało się wtedy budowanie. 1 grudnia wyszła nowa strona. W grudniu pojawił się także Blockboy i można było normalnie grać w gry. Twórcy dodawali wtedy bardzo dużo nowości. Praktycznie większość itemów, co mamy teraz, to wyszedł w latach 2012-2013. 9 sierpnia 2012 roku wyszedł update z tworzeniem swoich awatarów i ludzie już nie biegali wszyscy w tym samym skinie. 5 października 2012 roku ukazała się nowa strona i możliwość kupowania awatarów w Edit Avatar. Potem co tydzień była jakaś aktualizacja, blok, awatar, model lub jakiś NPC. Ty, czajcie, że oni się pytali, jakie potwory jeszcze dodać? I że sugestie przemyślał? Albo co dodać w edytowaniu skinów? Aktualizacje wychodziły co tydzień. Czyli można było. Czy naprawdę potem tak ciężko aktualizacje i na jakieś fajne musieliśmy czekać kilka lat? Ogólnie na forum można znaleźć całą tabelkę update'ów. Jakby aktualizowali Kogamę tak jak w tamtych czasach, to mogła być gigantyczna gra. Ogólnie devy w tamtych czasach słuchali wszystkiego, co gracze mają do powiedzenia i dodawali to, co chcieli, na przykład teleporty, checkpointy i logiki. Nawet budowali z graczami. A teraz tylko wymówki. Pracujemy nad tym, wiemy, żeby się przydało. No poczekaj sobie jeszcze parę lat. Nie dodamy, bo to by zdezorientowało graczy. Jeszcze wspomnę, że kiedyś level wbijało się o wiele ciężej niż teraz. Ja na przykład 14 level wbijałem, nie wiem, z rok, a grałem dość często. W ogóle ten awatar, jak ja wtedy brzydko budowałem, w sumie niewiele się zmieniło. O ile pamiętam, sporo expa zdobywało się za wygranie gry. Jednak ludzie szybko zaczęli robić farmy, że biegniesz do flagi i tyle. Potem XP można było nabijać na bloku parkour. Odbijając się dostawałeś tam z 1 exp. No teraz mamy kryształy, też sposób na XP. Przedstawię wam teraz szybką prezentację, jak zmieniała się Kogama przez te parę lat i lecimy dalej. Panda Love to nietypowy filmik adminów, przedstawiający różne śmierci pandy. Na końcu panda zabija swojego oprawcę. W opisie mamy napisane, że to po prostu dziwny filmik. Ludzie doszukują się jednak jakichś wyciętych scen. Sam jak montuję, to wycinam coś. I nie ma tego finalnie w filmie. Więc pewnie było coś tam z tego filmu wycinane, patrząc ile ma klipów ten filmik. Ten film jest z 2013 roku. Na 100% Michal skasował cały film, więc wyciętych scen nie ma. Ale nic tam ciekawego raczej nie było. Dragon NPC to koncept stworzony przez N. Todor, chyba tak miała na imię, gdy miała strzelał on ogniem, a nawet mógł wysadzić postać. Gdy upadł, leciała z niego krew oraz dało się po nim chodzić jak po lawie. Po chwili wstawał.
Dla mnie to było o wiele bardziej epickie niż po prostu wieża z kulą. Może do smoka? Do smoka nie pasowało siedzenie w ziemi i czekanie na gracza, żeby zionąć ogniem, dlatego mamy ognistego strażnika, czyli Fire Tower. No to błądząc latającego, co był na zdjęciach! A, zapomniałbym. W 2014 roku był też drugi film z Dragonem w roli głównej, ale to po prostu ta wieżyczka z modelem smoka. Dużo osób uważa, że Smok to była wczesna wersja wież. No, nie do końca. Anna miała staż przez cały październik 2012 roku. Pod koniec stażu dodała ten film. A update z pierwszą wieżą ukazał się 17 października. No, troszkę wcześniej. Więc w tamtym okresie devy po prostu wzięli do funkcji jezienia ogniem i ją dodali, a Smoka pewnie odrzucili. Hipnoza. Ten temat na innych icebergach jest pod nazwą Old Poison Block Texture Cauched Brainwashing. Jutsu odkrył, jak rozciągnąć teksturę, tak aby nie wyglądała normalnie. Stworzył grę i dzięki pomocy platform utworzył taką mini hipnozę. Sami zobaczcie, fajnie to wygląda. Elysiox, cheater porównywalny do takich osób jak Aetus. Potrafił on na przykład kraść sesję, ale sesję szybko dał się zmienić i to w sumie nic w porównaniu do tego, co odwala Polak ktoś. Stworzył on cheaty Elysiox Trainer 2.7 i tam można było zrobić prawie wszystko. Odszedł z Kogamy jakieś 2 lata temu. To pewnie wszyscy wiecie, więc pora powiedzieć coś, co mało osób wie. Tak naprawdę Elysiox właściwie nic nie potrafił, więc ja bym go do Aetusa na pewno nie porównał. Jedynie żebrał o cheaty od Daniela Posa i Aetusa. Usunięte funkcje. Gracze mogli kiedyś pchać innych, klikając lewym przyciskiem myszy, gdy nie nosili broni. Miało to efekt cząsteczkowy i dźwiękowy. Potem zredukowano do siły zbyt słaby, aby można było ją zauważyć, gdy nie znajduje się na stromym zboczu. W pewnym sensie to wróciło w formie tupania, po wzięciu tabletki wzrostu. Wiadomości o śmierci, tutaj macie screena, co pisało. Pasek tlenu. Gdy byliśmy pod wodą, było pokazane, ile mamy jeszcze powietrza. A gdy się wynurzaliśmy, pasek się napełniał, a potem znikał. Friendly Fire. W początkowej wersji drużyn, członkowie tej samej drużyny mogli zabijać się nawzajem ogniem z broni. Nawet po zablokowaniu ognia przyjacielskiego, efekty fizyczne, eksplozje rakiet bazuki, wystrzały shotguna, wystrzały z impulse guna, wymachów mieczem mogły nadal występować między członkami drużyny. Malowanie jednostronne. Narzędzie do malowania bloków pierwotnie malowało kostki po jednej stronie, a nie naraz. Przez krótki czas istniało czwarte narzędzie zwane Spray Cube, które szybko umieszczało bloki po przytrzymaniu lewego przycisku myszy. Impulse Gun tracił swoje naładowanie, jeśli był trzymany na 100% przez zbyt długi czas i był też silniejszy. Center Gun przed zmianą na karabin maszynowy strzelał jednym pociskiem na kliknięcie. Jedynie dzięki autoklikerom dało się szybko strzelać. Pierwotnie efekt mutanta można było usunąć zbierając apteczkę i wyglądał trochę inaczej. Oryginalnie podniesienie apteczki przywracało tylko 50% życia i wyglądało trochę inaczej. Logik czasorundy. Początkowo miał opcję warunku zwycięstwa, który pozwalał wyłonić zwycięzcę na koniec rundy. Jeśli inne warunki zwycięstwa, takie jak gwiazdki lub flagi, nie zostały spełnione, dostępne były opcje najwyższa wysokość lub najniższa wysokość. Opcje te były nadal wymienione w opisie logiku czasu po ich usunięciu. Gry początkowo zawierały 5-gwiazdkowy system ocen, zamiast systemu polubień. Kiedyś na profilach widniała lista ostatnio granych gier do każdego profilu użytkownika, zapewniając publiczny dostęp do pełnej historii gier rozgrywanych przez określonego użytkownika. Profile użytkowników pierwotnie miał system komentarzy i polubień.
czyli dało się lajkować i komentować komuś profil. Nowy system oznak podzielono na zwykłe odznaki i odznaki starszego typu. Tych starych nie było widać bez kliknięcia odznaki komuś na profilu. Pokazywało to także, jakich odznak brakuje, ale przez to, że nikomu się to nie spodobało, to po 2 tygodniach przywrócono dawny motyw. Niedawno znowu zmieniono system odznak na taki. Merch. Kogama kiedyś wypuściła swoje koszulki, ale po czasie po prostu strona, gdzie można było je kupić, wyparowała. Są jakieś pozostałości po tym na innych stronach oraz jakieś nowe koszulki. MMT, czyli Mod Meister Team. Jest to grupa polskich cheaterów. Wykorzystują oni dość słabe zabezpieczenia Kogamy do robienia praktycznie wszystkiego. Najwięcej działo się w sumie w 2017 roku, choć już wcześniej oczywiście panowie działali. To są chyba wszyscy członkowie, jacy byli. Możliwe, że był jeszcze ktoś, ale nie pamiętam niestety tego. Mieli swój kanał na YouTube, prowadzony przez Borlanda. Filmy są nadal dostępne, więc możecie z łatwością sobie wyszukać. Najbardziej głośno było o Godkulusie oraz kradzieży modeli. Borland kupił model, potem go sprzedał i model trafił do marketu ze wszystkimi komentarzami, polubieniami itd. I ten model nadal jest w jego sklepie, pomimo upływu tylu lat. W 2018 roku Przemysław Borland rozwiązał on MMT, każdy poszedł w swoją stronę. Większość odpoczywa obecnie na emeryturze. Kilka lat później został założony MMT2, lecz bez większości starej ekipy. To nie to samo. Godkulus. Z tego co się doczytałem na forum, Godkulus i Dragon NPC mieli wspólną cechę. Obydwie funkcje były stworzone przez stażystę. Stażystą, który opracował Godkulusa, był niejaki Karl, a o Dragon NPC już mówiłem wcześniej. Godkulus też nie miał być jakąś dużą funkcją. Dość głośno zrobiło się po filmie Codriwa, nie wiem czy dobrze przeczytałem nick. Miał dostęp do serwera devów, bo tylko tam, czyli testowym serwerze deweloperów, Godkulus występował. Ogólnie Godkulus to czarna kula z czerwonym okiem i tym dziwnym spotkiem, jednak jeśli wejdziemy do niego, stajemy się ogromnym gigantem, który może normalnie rozwalać swoim laserem. Godkulusa da się zabić. MMT, o którym wspomniałem w poprzednim temacie, znaleźli w plikach gry Godkulusa. Dzięki nim mieliśmy okazję zobaczyć Godkulusa na Kogamie EU. Godkulus został postawiony na Warford i innych mapach przez Polak Ktosia. Polak ma tokeny graczy, więc może wejść na awatary, projekty i gry przez to. Z tego co wiem, miał on tokeny do dość popularnych graczy, na przykład był na koncie Yla. A więc Godkulus został wycofany. Siema, zrobienie tego Filmu zajęło mi parę miesięcy, dlatego chciałbym, aby zobaczyła go to jak największa ilość osób. Więc jakbyś mógł udostępnij ten film dalej. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję oraz lajka. Ze wszystkich aktywności najbardziej Interesują mnie wasze komentarze, także komentujcie. i wracamy do iceberga. Szczerze, gdyby nie potrzeby filmu, sam bym nigdy tak głęboko nie schodził.
InstaKill, wcześniej zwany jako Instant Death. Został dodany 28 marca 2012 roku, w tej samej aktualizacji co blok Parkour. Po tym update'cie lawa zaczęła podpalać graczy, wcześniej nic nie robiła. Jak sama nazwa wskazuje, gdy stanęliśmy na ten blok, umieraliśmy. Tekstura to była fioletowa wersja lawy. Jakoś po miesiącu ten blok został zastąpiony poisonem, który stopniowo zmniejszał życie, a nie od razu zabijał. Było to w tym samym update'cie, w którym dodano miecze. Co ciekawe, przez parę miesięcy Poison nadal nosił nazwę Instant Death. Po latach blok ten powrócił jako kill. Działanie było podobne. Zabijał od razu, jak go dotknęliśmy. Build Jam, gra Michała z 2012 roku, gdzie dodał tak dużo osób, ile mógł. Nawet teraz wszyscy się nie wyświetlają. Celem tej gry było, aby wszyscy zbudowali coś razem. To było takie miasto. Jest mało komentarzy, a to dlatego, że około 6 lat temu był reset komentarzy i ze wszystkich gier zostały usunięte. No ale dość szybko się to zapełniło nowymi. Podobno na tej grze spotykał się taki klan jak TBK, czyli turystów, hakerów, i sam widziałem film, gdzie byli tam ci turyści, ale nie ma żadnego potwierdzenia nawet istnienia tego klubu. Żadna osoba mi nie potwierdziła, że taki klan istniał, a sam o nim wiem, bo kiedyś Kogamix nagrał o tym film, ale został sprywatyzowany i kto wie, czy nie kłamał wtedy na filmie. Mapa ta została przez kogoś zniszczona i był film Jonasa 99, jak przeleciał się po tym rozwalonym projekcie, lecz Jonas 99 sprywatyzował filmy i zmienił swój kanał albo usunął go. Jedyny ten komentarz potwierdza moje słowa. Nie jest możliwe ustalić, kto zniszczył tą mapę. No i jest druga gra, Game Jam. Podobna nazwa, ale poza kwiatkiem z papierosem nic na niej nie ma. Mało też osób jest zaproszonych. Cray Konkurs. Cray to gra, która nawiązała współpracę z Kogamo. Zrobili nawet na cześć tej współpracy odznakę, ale był także konkurs. Zwycięzcy konkursu otrzymali oczywiście odznakę. Najciekawsze jest to, że tych odznak nie ma na Kogamo Wiki. Konkurs polegał na stworzeniu małej gry na Cray, związanej z Wielkanocą. Głównym celem było przyciągnięcie większej liczby graczy do Cray. Najlepsze jest to, że ten konkurs nawet nie został pozornie ogłoszony. A nie, jednak było coś na Discordzie. I link do newsa. Link oczywiście nie działa, pewnie usunęli ten post. W ogóle patrzcie, co odkryłem. O co chodzi z tymi linkami? Chyba nigdy nie ogłosili zwycięzców na Discordzie. Z Discorda są właściwie te informacje, co podesłał mi Boxing. Jeśli ciekawi was, kto wygrał ten konkurs, to oto podium. Edytor muzyki. Głośnik to na pewno ciekawa funkcja. Dzięki niej możemy nadać klimatu naszym grom. Na SoundCloud, na profilu Kogamy mamy też piosenki z głośnika. I są to nawet takie, co do Kogamy nie zostały dodane. Sporo efektów, jak na przykład ćwierkanie ptaków, jest dostępne w internecie. A za te stare muzyki z trailera odpowiadał Trash 80. Taka ciekawostka. Ale przechodząc do meritum. Na Kogamie strasznie trudno zrobić swoją muzykę. Nie mamy zbytnio na to możliwości. Jednak 23 października 2011 roku admini pokazali nam filmik wczesnego prototypu, który był nadal w trakcie prac. Mieliśmy 25 kwadratów, każdy odpowiadał za jakiś dźwięk. Mieliśmy bas, chór, gitarę itd. Dało się z tego skomponować całkiem fajne utwory. Miało to potencjał, ale ostatecznie nigdy się nie ukazało.
YouTubie Kogama Reviews ukazał się filmik ze wszystkimi dźwiękami, więc możecie wejść i sobie je przesłuchać. Samoloty. Obecnie mamy hovercrafta, który może posłużyć nam za samochód, oraz jetpacka do latania. Lecz w czasach, gdy pracowano nad tymi nowymi rzeczami, pracowano także nad samolotami. Na filmie zapowiadającym te obie rzeczy, które wypuściła Kogama, widzimy na samym końcu filmu właśnie samoloty. Nagranie to było na serwerze deweloperów. Na ten serwer wbił także Kodru. Też nagrał filmik o samolotach. Jetpacki i samoloty były trochę przebudowane przez adminów na tej grze. Podobno te całe samoloty to był bug hovercrafta i przez to one się tak unosiły, a nie było tego w planach, stąd samoloty. I potem mogli to naprawić, lecz nie mam pewności, czy tak było. Sugeruję się tymi komentarzami. Hovercraft został dodany 25 kwietnia 2013 roku. Film z przeciekami samolotów był z 16 czerwca, a film od Kogamy z 20 czerwca. Natomiast jetpack został dodany 26 czerwca, więc pewnie przez te 2 miesiące pracowano nad jetpackiem i może przez pracę nad tym Hovercraft zaczął im latać. Zrobili z niego samolot. Taka jest moja teoria. Teraz jak na to patrzę, to ta teoria nie ma w ogóle sensu. Do tego w opisie filmu pisze, że to film z serwera devów i jest to faktycznie samolot, a nie jakiś bug hovercrafta. Do tego Christian Rusk też pisał na Twitterze, że mają w planach to dodać. A więc samoloty były w trakcie tworzenia, co dowodzą te 2 filmy, ale pewnie porzucili projekt i nie doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego. Jednak 2 lutego 2014 roku pojawił się film właśnie z samolotami, no i tą armatą. I to była normalna gra, a nie jakiś testowy serwer. Można to było zauważyć po ilości graczy i że to są jakieś randomy. Mamy napisane, że to testowe samoloty. Jeździ to jak hovercraft. Różnica jest taka, że możemy się unosić. Ludzie pisali, że to hack, ale to była normalna stara gra. Twórca do filmu zapytany o link do gry odparł: Chętnie bym ci podał link, niestety go nie ma. A obecnie w Kogamie nie ma możliwości wyszukiwania mapy jak kiedyś. Ktoś inny napisał, że pamięta to i grał w tą grę raz, a następnego dnia zniknęła. Pick up Dobra, a teraz tak na serio. Muszę wam się do czegoś przyznać. Samolotów nigdy nie było. Na tym filmie są to hovercrafty przebudowane na samolot i umieszczone bardzo wysoko, przez co nie działa grawitacja. A i jeszcze ta armata to też hovercraft i broń budowana w podłogę. Pick-up spowolnienia. Był to prawdopodobnie koncept, aby dodać coś odwrotnego do Ninja Runa, ale w sumie jak się temu przyjrzeć, to było useless. Nie wiem, macie jakieś sensowne zastosowanie do tego pick-upa? Pewnie to był jeden z powodów, dlaczego tego nie dodali. Poza nagraniem Jonasa z serwera deweloperów, co obecnie widzicie, nie znalazłem żadnych innych informacji o tym pick-upie. Wyciek danych 5 marca 2014. Generalnie w 2014 niektóre gry utraciły po prostu zdjęcia, ale grać się w nie nadal dało. Ten temat wziąłem, ponieważ często przewija się na różnych icebergach. Sama data 5 marca 2014 nie jestem pewien, czy jest w ogóle poprawna, ale istniał okres, w którym hakerzy korzystali lukę w zabezpieczeniach, umożliwiającą im zastąpienie obrazów gry i profilu. Dość śmiesznie, bo teraz nadal niektórzy cheaterzy potrafią to robić. Teraz każda niepublikowana gra. Zdjęcia są puste, a zdjęcia awatarów zmieniły się w Blockboya. Deweloperzy w taki sposób zaoszczędzili miejsce. Peaceful Player. Był to dość znany gracz z Kogamy US. Jest on jednym z niewielu, który zostawił awatar po tym całym ataku, o którym chwilę temu wspomniałem, bo większość osób naprawiła swoje zdjęcie.
Peaceful Player to było drugie konto długoletniego gracza, który nieco znudził się grą i zaczął przeprowadzać wiele eksperymentów z logiką, błędami i cheat engine'em. To też tłumaczy, dlaczego większość jego gier to jakieś testy. Gra, która najbardziej przykuła moją uwagę, to Critic Project 1. Na tej mapie mamy tekstury, których w Kogamie nigdy nie było. Jednak nie jest to cheat ani nic z tych rzeczy, to po prostu model zbudowany z małych trójkątów. Ale to nie jedyna gra, gdzie była zabawa z tą fake teksturą. W tamtych czasach było sporo takich gier. Jeśli chodzi o jego tożsamość, dużo osób uważało, że to The Critic, jednak prawda jest inna. Sirius rozmawiał z Avoy. Tak, tą Avoy, która próbowała w 2020 przegonić Ela w rankingu, ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Lil dzięki reklamom z Androida i skryptom nie dał się wyprzedzić. Ale wracając, Avoy i jej brat Joms12 mieli wiele altowych kont i wśród nich był również Peaceful Player. Mocno zaskoczyło to Siriusa, bo większość osób miał znajomych i dziwne, że większość to była jedna osoba, czy tam dwie. US Forums. Wraz z wydaniem Kogamy US utworzono także fora. Kogama EU także miało forum pod tym linkiem. Po jakimś czasie przeniesiono się na Free Forums, a stare fora usunięto. Kiedy powstały fora w USA, Kogama miała oficjalnego menedżera społeczności, znanego jako Wildest Drake. 1 marca 2012 fora wyruszyły. Na Kogama Wiki jest mniej więcej opisane, o czym tam pisali. Fora to było centrum całego serwera US. Można było tam pisać z wieloma graczami, jak i tymi najlepszymi. Można nazwać to Discordem tamtych czasów. Problem był taki, na forach było wiele rzeczy, na które większość moderatorów w ogóle nie reagowała. W 2013 było bardzo dużo cyberprzemocy i dość mocno ludzie się tam wyzywali. Link do forum w Kogama US został przeniesiony do stopki strony internetowej, co nie spodobało się graczom. Jakoś w pierwszym kwartale 2013 roku fora przestały działać. Możliwe, że powodem było wiele tych spam wpisów oraz ci, którzy w większości udzielali się na forach, zaczęły odchodzić z Kogama. Też zmiana serwera dla graczy z USA na jakiś testowy serwer Friends był powodem, dla którego gracze odeszli. W 2014 roku utworzono nowe forum testerów, nawet z sekcją dla Brazylijczyków. Jeśli chodzi o amerykańskie forum, było po prostu niedostępne, a deweloperzy nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia wskazującego, że fora w USA zostały zamknięte. To smutne, ponieważ to była bardzo otwarta społeczność. Na forach EU wielcy testerzy wstawiali po parę postów, natomiast na US gracze wstawiali po ponad 1000 postów, niektórzy nawet po 2000. Poprzednie konkursy, aktualizacje, różne samouczki logiczne, mnóstwo sugestii, informacje dotyczące setek dawno zapomnianych użytkowników i gier. Wszystko przepadło. Gdyby nie jakieś niepełne zapisy stron z Web Archive, nie byłoby nawet śladu istnienia US Forum. Logik ludzika. Nie ma nigdzie podanej prawidłowej nazwy tego logika, więc tak go nazwałem. Przewija się na paru screenach, chociaż i je trudno w obecnych czasach znaleźć. Były teorie, że Kogama planuje dodać nowy logik, jednak nic nie dodano, a ludzie nie wiedzą, o co mogło z nim chodzić. Nie ma o nim żadnych informacji. Nawet potwierdzenie jego istnienia jest trudne. Osoby, które pytałem, czy wiedzą coś o nim, nie odpowiedzieli nic zadowalającego, więc niestety raczej nigdy się nie dowiemy, o co z tym chodziło. MyCake Model Cruise. Są różne bugi z modelami. Żartowałem. Przeglądając te usunięte forum, co zostały aby wrzuty na Web Archive, przypadkowo znalazłem Kogama Manual i tam było opisane dosłownie wszystko. Jak się poruszać w grze, kategorie, strony, jak robić modele i tak dalej. Post jest z 31 maja 2012 roku. I mamy tu screen, jak wygląda ekwipunek z logikami i mamy tu stary wygląd flagi, spawna czy logiku opóźnienia oraz ten logik. Okazuje się, że tak kiedyś wyglądała wszystkim nam znana płyta
naciskowa. Ponieważ pod spodem mamy opisany każdy logik, opis jak najbardziej zgadza się z działaniem płyty. A wtedy już mieliśmy płytę w grze, więc to też się zgadza. Jak spojrzeć na logik, to można się domyśleć, że ludek staje na płytę naciskową. Niedługo potem zmieniono wygląd w ekwipunku na taki, jaki mamy do dziś. MyCake Model Cruise. Są różne bugi z modelami. Na przykład u mnie w markecie zdjęcie zamiast wyświetlić dom, wyświetla jakiegoś kloca. No i chyba niektóre bugi były nazywane klątwami. W 2012 Kubik, członek klanu EBC, ciągle rozpowiadał plotki na temat Potem zauważył, że niektóre modele miały czarne zdjęcia. Taki błąd to był jak coś. Twierdził, że to czarne modele i to one przywołują. Oczywiście to bzdura. Drugi błąd to może być ten wspomniany przez Peaceful Playera, gdzie modele zawierające nielegalne klocki znikają po ponownym załadowaniu gry. Dodatkowo, gdy są dodawane do ekwipunku, takie modele czasami pojawiają się losowo jako nietrwałe, duchowe modele w grze. Więc reasumując, nie było żadnych przeklętych modeli. Ale nazwa MyCake, nie mam pojęcia, kim on był. Undefined. Na grach i projektach zaczął się pojawiać użytkownik pod nazwą Gwiazdka Undefined Gwiazdka. Co ciekawe, nie było takiego profilu, bo nie dało się go wyszukać w wyszukiwarce znajomych. Wysyłał też on wiadomości do ludzi, mimo że ani on, ani ta osoba nie mieli się w znajomych. Mimo że nikomu nie szkodził, bo sobie grał, budował na projektach bez zaproszenia, pisał do ludzi, nie będąc w znajomych, więc wiadomo, że zaczęła się dyskusja. Było sporo teorii. Najciekawsze to, że zhakowali Kogamę albo deweloperzy rozpoczęli testy NPC. A prawda jest taka, że jest to błąd, który zmieniał nazwę graczy na losowych sesjach i wiadomościach na czacie. Czyli na przykład typ z nickiem Stefan Gurbiel po wejściu na jakąś grę był ofiarą błędu i jego nick się zmieniał. Tak samo mogło być z jakimś znajomym, co z tobą budował albo pisał. Bug ten przestał występować, odkąd Kogama dostała nowy motyw. Oprócz tego powstało wiele fake kont z nazwą Undefined czy NPC Testing. Przed Undefined był bardzo podobny błąd, tylko tym razem pisało Deleted. Występował on w wiadomościach prywatnych i to był jedyny sposób, w jaki można było go zobaczyć. Użytkownicy zgłaszali, że występował też na projektach, ale to nie jest potwierdzone. W 2020 na Halloween administracja nawiązała do tego buga i zrobiła takie konto. Jego awatar to odwrócone podstawowe kolory. Data założenia konta to 21 sierpień 1990 roku. Złoto na minusie i ID to były same szóstki. Ciekawy prank ze strony administracji. Biomes and Animals. Jest to odznaka za wygranie konkursu. Była ona dostępna tylko na Kogamie Friends, który został ogłoszony 25 września 2015 roku, a zwycięzcy zostali ogłoszeni 2 października. Konkurs polegał, aby zbudować grę, biom, w którym zwierzęta lubią żyć, albo awatar jakiegoś zwierzaka, więc były 2 szanse na zwycięstwo. Jednak jakiś czas po ogłoszeniu zwycięzców i rozdaniu nagród, odznaka Stay zmieniła się na tą. Tak, jest to ta sama co za level od 36 do 40. Dość dziwnie to wygląda.
Powód, dla którego zmieniono wygląd odznaki, jest nieznany. Aetus to polski bardzo dobry cheater. Większość go był uznawany za najlepszego cheatera i nie ma co się dziwić. Zasłynął z takich rzeczy jak zalewanie mapy i spamowanie flagi, kasowanie całej mapy, crashowanie ludzi z sesji. Pierwszy No Limit Cheat, top 1 w rankingu XP, o czym w warstwie drugiej umyślnie nie wspomniałem, boostowanie online do paru tysięcy, zmienianie wszystkich zdjęć map na stronie głównej, włamanie na serwer devów i wiele więcej. Stracił przez to z 10 kont. Jedno z nich to było Altus the God, na którym miał odznakę YouTube Silver. Tylko on miał tą odznakę, więc jest ona jedną z najrzadszych. W ogóle co do tego konkursu, na 10 filmów do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 2. Ciekawe jest również to, że Aetus miał 12 milionów srebra, gdy jeszcze istniało i nie miał bana. Jeśli chodzi o popularny film z komendą AdXP, jest to tylko pokaz jego cheata. Aetus nadal czasem loguje się na Kogamę. Klany to nie była jakaś oficjalna funkcja, ludzie sami sobie je wymyślili. Ogólnie były 2 rodzaje klanów, budownicze oraz walczące. Pierwsze klany zaczęły powstawać w 2012 roku na Kogamie US. Pierwszymi klanami były EBC, Extreme Builders Clan, założony chyba przez Kubika w kwietniu, oraz MCC, Master Creators Clan, założony przez Seirosa. Wtedy miał nick Mace Windu. Jakoś w połowie 2012 roku Kubik dostał odznakę King of Kogama, zanim była ona dostępna do kupienia. Deweloperzy tak go uhonorowali. EBC miał najlepszych budowniczych tamtych czasów, takich jak... nie będę czytał ich nicków, bo nie chcę ich kaleczyć. Z tego co wiem, członkowie klanu podobno wyśmiewali tych, co nie potrafią budować. Rekrutacja obydwu klanów odbywała się na forum i była nawet przypięta. Rekrutacja do EBC zmieniała się. Na początku było to zbudować model, gdy otaczali cię liderzy klanu, a w połowie 2013 roku proces wyglądał tak, że trzeba było zbudować grę o odpowiednich rozmiarach, która pokazywała twoje umiejętności budowlane oraz logikach. Gdy już opublikowałeś grę, liderzy klanu oceniali grę i ty też musiałeś być wtedy obecny. Kubik był ostatni, który oceniał i decydował o całkowitym przyjęciu. Ogólnie o EBC można dużo opowiadać, na przykład kiedyś na starych zdjęciach przez ułożenie bloku światła napisy sprawiały wrażenie kolorowych. Klan ABC został zamknięty w 2014 roku, ponieważ większość członków i liderów chciała iść na studia itd. Sirius spontanicznie postanowił założyć również klan. Wildest Drake powiedział, że jeśli Sirius zwerbuje określoną ilość członków, utworzy im prywatne forum. I tak po przepytaniu znajomych i zebraniu odpowiedniej ilości powstał klan MCC, czy tam MCC. Podłapał on także rekrutację od ABC. Ogólnie ABC było elitarnym klanem, który wszyscy podziwiali, więc jak się nie udało dostać, to właśnie MCC było najlepszym kolejnym rozwiązaniem i łatwo było tam dołączyć. Rekrutacja odbywała się na tej grze. Ludzie z forum dogadywali się, a następnie dostali zaproszenie na projekt i musiałeś coś zbudować. Hawk64 i Sylvie zostali wkrótce współliderami i to ta trójka oceniała, czy dołączysz. Klan miał wiele wzlotów i upadków. Była to po części wina Siriusa, który był budowniczym samotnikiem. Sam wolał oceniać, w jaką stronę projekt ma iść. Po odejściu Sylvia, Hawk i Sirius podjęli decyzję i odjęli pozycję lidera klanu graczu o nicku Swarm Striker. Dzięki niemu klan został wskrzeszony na jakiś czas. Ostatecznie w 2017 roku został zamknięty. Warto wspomnieć, że Sirius założył kanał The iSirius, który nadal jest w miarę aktywny. Główną tematyką kanału było dokumentowanie starych gier. Dodawał także napisy, dodając także jakieś informacje czy ciekawostki o tych grach. Na Kogamie EU także mieliśmy dość popularny klan, a mianowicie GBC, Golden Builders Clan, założony przez Chris DeBossa, wtedy Chris 2610. Były takie osoby jak Jonas 99, No i dalej niestety nie pamiętam.
Robili bardzo dobre gry jak na tamte czasy, wykorzystując logikę w dużym stopniu. O ile pamiętam, klan chyba został zamknięty w 2016 roku. Chris poszedł potem nagrywać na YouTube i wbił prawie 100 000 subskrypcji. Generalnie wy nawet nie wiecie, ile podczas researchu do tego filmu znalazłem linków. W większości filmy były sprywatyzowane. Co ludzie mają z wydawaniem tych filmów na prywatne? Ogólnie jakby kiedyś wam się nudziło, to polecam zagrać w gry właśnie tych klanów. W Polsce też mieliśmy większy klan, czyli BPT, Best Player Team. Byli tam tacy gracze jak Gamer Nexus Gamer, Kuba 787, Hatka, Kogamix i Lion White. Ten klub miał wiele reinkarnacji. Nawet w 2020 była próba reinkarnacji od DJ Saurona. Budowali trochę starym składem, jednak nie wypaliło, bo DJ Sauron zawariował, jak to opisał Lavaboy. Drugi rodzaj klanów to były walczące. Pierwszy taki klan to był SP, Sniper Pro. Walczyli oni jedynie z railgunów. Klan SP był praktycznie darmowy. Jedyną rzeczą, którą musieli zrobić, to było dodanie SP na końcu swojego pseudonimu. Oprócz oczywiście udziału w bitwach. Klan skupia się na gromadzeniu wielu osób, które uważają siebie za dobre. Nie był tak reklamowany na forum. Zaczęli potem dawać sobie jakieś rangi, kogo uważali za najlepszego w klanie i tak dalej. Jakoś po roku klan został zamknięty, a gracze odeszli z Kogami. W 2013 roku powstał klan Cube Mafia, założony przez Mr. Soviet Oniona. Klan wykorzystał zarówno wtedy nowe Cube Guny, jak i inne bronie. Większość tego klanu to byli znajomi. Publikowali tylko jedną mapę bitewną. Była to mała mapa o wysokim poziomie zabezpieczeń. Tylko ci, którzy byli częścią klanu, wiedzieli, jak uzyskać dostęp do wszystkiego. Podobnie jak na Warfare w pokoju admina. Na Kogami Wiki znalazłem taką listę klanów. Ogólnie był też klan stworzony przez gracza Mysterion LL. Co ciekawe, zajmował się w dużej mierze piłką nożną i mecze były nawet przed dodaniem piłki do gry. Wtedy przysłowiową piłką byli gracze, którzy nie ginęli od uderzenia Impulse Gunem, bo ściana była z Black Bounce. Potem w 2014 roku, gdy dodano z okazji mundialu piłkę, liczba graczy gwałtownie wzrosła. W tym okresie ALK utworzyło Ministerstwo Piłki Nożnej, które stało się największą organizacją piłkarską w odrębie Kogamy BR. My Polacy również mieliśmy taki turniej, niejaki Puchar Lukasoxa, który miał kilka edycji. Jeśli chodzi o współczesne klany, to w obecnych czasach nadal jest ich nawet całkiem sporo. Czy wiedziałeś, że Lavaboy zajmuje się pisaniem wierszy, które publikuje na swoim Instagramie? Pracuje także nad stworzeniem swojej powieści. Gdy został dodany update z poziomami, zresetowano poprzednie poziomy i zaczęło się liczenie od nowa. Na grafice widać także inny kolor za 15 level. 6905. Tajemnicza liczba z dawnych czasów Kogamy US. Okazuje się być po prostu żartem na forum. Z czasem przekształciło się w to jakby mityczną liczbę, co nikt nie potrafił jej wytłumaczyć. Taki stary mem. W 2018 sprawili, że nie możemy już grać na jednej grze z turystami. Kiedyś prawdopodobnie nie było limitu znajomych. Świadczy o tym, że jakieś losowe konta, które nie były devami, mają tak dużo znajomych. Odznaka za wbicie 31 poziomu kiedyś miała inny design. No raczej, kurwa, nie inaczej. Cliff Meeting 9 kwietnia 2012 rok. Do not research? Często przewija się ten temat na icebergach. Więc ja go umieściłem. Ogólnie jak patrzyłem na te icebergi, wiele ma po prostu głupich tematów, które są bzdurami. Sword Girl płacze w Avatar Edit. Wait.
Gra rejestruje wszystkie twoje wejścia kontrolujące na mapach Michala. Fake. Patrzenie na stato NPC w Minecraft Roleplay powoduje utratę pamięci. Fake. Podniesienie podropa notant 18 razy bez skakania spowodowało halucynacje we wrześniu 2018. Fake. Rytuały związane z budową Skiop. Gamma. Fake. Każda Kogama Exe jest spersonalizowana. Fake. Rozszerzona wersja traileru z 2013 roku. Nie było żadnej rozszerzonej wersji. Blok lodowy w wersji Alpha kwietnia 2012. Wyglądał tak, nic nadzwyczajnego. Kaspar nie żyje. Fake melodia melancholijnej trąbki Kaspara. Cokolwiek kolejny fake. Okryty skrypt funkcjon w różowym bloku. Fake. Okryty pokój First Hero. Po co def miał mieć jakiś okryty pokój? Fake. Wspomnienia o First Hero 28 kwietnia 2015 natychmiast powodowało awarię twojej gry. Bzdura, a kolejny fake. Tajemnicze komunikaty w trybie zrzutu ekranu. Fake. Michal Tochary. Fake. Samobójstwo Ostrego. Fake. Battery Box debugował hasła. Fake. Gigant Robot to po prostu jakiś cheater się powiększył i tyle. Kryzys ze złotem w 2018. Prawda, w 2018 usunęli możliwość zdobywania darmowego golda oraz zmienili m.in., że za sprzedanie modelu dostajesz tylko 1 golda. Jakiś czas potem wyszła aktualizacja ze zdobywaniem golda za level up. Cliff Meeting wydaje się być plotką o wydarzeniach, które mogły mieć miejsce 9 kwietnia 2012 roku. Odbyło się spotkanie wszystkich klanów na Kogamie. Nie wiadomo, czy faktycznie ono miało miejsce. Dlatego wcześniej przedstawiłem wam temat klanów, abyście wiedzieli, o co chodzi. Lecz to nie ma sensu. EBC powstało w kwietniu, więc tak, mogło się jeszcze załapać, a drugi największy klan MCC nie istniał, ponieważ Sirius dołączył dopiero 26 kwietnia 2012 roku. Chyba że ta data jest w formacie amerykańskim i odnosi się do 4 września 2012 roku, ale to też nie ma sensu. W tamtych czasach mogły być też klany, o których nawet nie wiemy, stworzone przez jakichś no-name'ów. EBC nie spotykało się z innymi klanami. Wiecie, jakie trudne było dołączanie do nich. Uważali siebie za elitę. Ogólnie moderatorzy Discorda często żartowali z tego całego Cliff Meeting i prawie każdy, kto pytał o to na poważnie, był wyśmiewany. Something about an iceberg and 9th of April. I am legally not allowed to answer that question, so I've just skipped it. Wcześniej wspomniałem o kanale The iSerious. 2 lata temu zapytałem się Seriusa, czy coś o tym wie. W końcu grał w tamtych czasach. Oto jego odpowiedź. Wiele się wydarzyło 4.9.2012. Obawiam się, że spotkanie na Cliffie nie było jednym z nich. Tego dnia miało miejsce coś bardziej nikczemnego. Szczerze, nie wiem, o co mogło chodzić. Możliwe, że chciał dodać jakieś zagadki, abym nie znał prawdy. Jednak po 2 latach, gdy skontaktowałem się z Seriosem, okazało się, że ten komentarz to żart i nie było nic bardziej nikczemnego. Popytałem graczy z tamtych lat i Cliff Meeting się nie wydarzyło. Nie było wtedy praktycznie klanów. Kogama była w wersji alfa, więc nawet nie byłoby o czym dyskutować na spotkaniu. Nie słyszeli nigdy o takim czymś, dopiero jak pojawił się pierwszy iceberg z tym wymyślonym tematem oraz jednym rzekomym screenem właśnie z Cliff Meeting. A więc reasumując, Cliff Meeting się nie wydarzyło. Samo w sobie było tylko bójdą, inspirowane może z iceberga o Mario. Pierwszy polski gracz. Zauważyłem, że to dość popularne szukać pierwszego gracza. Uwierzyliście? No to muszę was zmartwić, bo Cliff Meeting się wydarzyło. Ale to było w ogóle coś innego. Widziałem screen, który był często podsyłany, że to zdjęcie właśnie z tego wydarzenia. I nawet mamy filmik z tego wydarzenia. Tak, powinniście go kojarzyć. Ja też się zdziwiłem, gdy zobaczyłem tego screena. Od razu go skojarzyłem z tym filmem. Dziewiąty kwietnia 2012 roku, czyli dzień, kiedy miał się wydarzyć Cliff Meeting. Cliff Meeting to po prostu spotkanie się deweloperów z takimi graczami jak Rena, czyli 6. gracz z Kogamy US i testowali wczesną wersję Miecz. Ten film był raczej nagrany na serwerze deweloperów, bo na US nie było wcześniej wersji Miecz. Ogólnie sporo filmów i trailerów jest właśnie z serwera US.
a screen prawdopodobnie był próbą stworzenia upiornej interpretacji i w sumie się to udało. Pierwszy polski gracz. Zauważyłem, że to dość popularne szukać pierwszego gracza z danego kraju w jakiejś grze, więc ja postanowiłem poszukać. Już wam tłumaczę mój proces szukania pierwszego gracza. Najpierw wszedłem na profil Kaspara i tak zacząłem wklejać coraz wyższe liczby w linku. Poszukiwanie polskiego konta. Po przejrzeniu jakoś 30 kont uznałem, że to nie ma sensu, więc wszedłem na Web Archive i wyszukałem najstarsze zrzuty, aby potem powędrować na komentarze pod grami. I tak jak się spodziewałem, spotkałem wiele polskich komentarzy. Te najwcześniejsze konta były z początku lutego 2012 roku. Luty był najwcześniejszym zapisem stron z dostępnymi komentarzami. Jako że miałem do sprawdzenia około 700 kont, postanowiłem, że skrócę sobie pracę. Wszedłem na około 500 konto i zacząłem lecieć w dół. Nie znalazłem prawdopodobnie polskiego konta. Skąd wiedziałem, czy konto jest polskie? Zazwyczaj w opisie było napisane, kto skąd jest. Jednak jeśli nie, to zostawał nick. Najczęściej to było właśnie jakieś imię lub słowo. Chyba że gry awatar lub model, to wtedy można było zobaczyć nazwę i opis, ale większość to puste konta, które raz się zalogowały i już więcej nie grały. Więc w 2011 roku nie było żadnego Polaka. Potem sprawdziłem po grach Public Planet, ponieważ automatycznie było tam sporo dodanych graczy. Ale ogólnie scrollowanie profilów mnie nie ominęło i oto moje wyniki. Jego opis to hej. Nawet nie wiecie, jak się wtedy ucieszyłem jednak. Szybko sobie uświadomiłem, że hej to nie jest polskie słowo. Dla przykładu, tutaj kilka kont, które mają słowo hej i nie są Polakami, więc nie mamy 100% pewności, czy faktycznie on był Polakiem. Mógł być Duńczykiem czy Szwedem. Kolejne konta już trochę później założone od gracza Pex, Filip i Sebi 191. Lecz też tutaj nie mamy 100% pewności. Znalazłem jeszcze wcześniejsze konta od Pexa. Nie jestem również pewien tych kont. Ogólnie w lutym konta Polaków zaczęły się pojawiać prawie za koleją, więc w tamtych latach programa musiała pokazać się gdzieś w Polsce. Więc możliwe, że żadne wcześniejsze konta, a sprawdzałem ich z 600, nie były Polakami. Takim pierwszym kontem założonym w lutym był Dawitek. Jednak wcześniej były dwa konta, które mogły być polskie. Jakby nie mógł napisać czegoś polskiego, tylko te hej. Ogólnie każdy profil z tamtych lat ma 3 znajomych. Są to te 3 konta. Każde z nich jest usunięte. Nie mam pojęcia, o czym mogły być i dlaczego każdy stary gracz się ma w znajomych. Wracając do gracza Pex, ma 4 znajomych, nie licząc tego czegoś. A znajomi jego znajomego mają kilka polskich kont. Możliwe, że kiedyś wszyscy zapraszali się i akceptowali, ale też jest szansa, że był Polakiem. Co jest tej? Te konto wszędzie ma w opisie słowo hej. Więc jeżeli nie on, to któreś z następnych kont jest właśnie pierwszym polskim graczem. Dodatkowo poruszę jeszcze 2 kwestie związane z tym tematem, czyli pierwszy polski filmik na YouTube z Kogamy i pierwsza polska gra. Pierwszy polski filmik jest zatytułowany Gdy nudy na Intwie, odcinek 4 z 25 lutego 2012 roku. Był to 4. odcinek z jego serii, gdzie opowiadał o różnych grach i właśnie ten odcinek był poświęcony Kogamie. W ogóle ten film miał jakość lepszą niż niektóre kanały, co nagrywają obecnie. Muzyka, komentarz głosowy. A jeśli chcecie coś napisać, to nie ma żadnego enter i tak dalej, tylko po prostu tak jak w Minecrafcie klikacie literkę ty, to możecie pisać. Jeżeli chodzi o pierwszą grę, jest to ślizgawka.pl. Gra jest użytkownika Simatos, który jest 752 założonym kontem, a jego jedyna gra ma ID 946, czyli jest w top 1001 gier z Kogamy. Co ciekawe, członkiem tej gry jest sam Michal. Oraz mamy też w komentarzu copypastę. Gra nie robi wrażenia, ale mogliśmy się tego spodziewać. Przynajmniej jest tytułowa ślizgawka. Serwery deweloperów. W większości gier jest coś takiego jak alternatywny serwer gry.
używane do testowania aktualizacji, zanim zostaną one wydane do głównego serwera. W Kogamie też mamy serwer deweloperów, czy jak to inni nazywają, testowy serwer Kogami. Służy on do testowania rzeczy, aby deweloperzy mogli zresetować bazy danych bez wymazania gier, postów, ludzi, znajomych itd. Tam wiadomo, pracują nad aktualizacjami, naprawiają błędy, odrzucają niektóre pomysły. I tak dalej. Potem wydają to na Friends Kogama, gdzie jest to w sumie takim otwartym testem społeczności. I jak jest wszystko git, to wypuszczają to na serwer www oraz PR. Ogólnie, aby mieć dostęp do serwera devów, trzeba było w jakiś sposób być aktywnym w społeczności. Na przykład Kodru dostał się dzięki byciu bardzo aktywnym członkiem na forum oraz zajęciu pierwszego miejsca w jednym z pierwszych jakichkolwiek konkursów budowlanych. Udało mi się znaleźć informacje o 5 serwerach devów. Test, New Test, Spill Test, LW Test oraz LW Dev. Najśmieszniejsze jest to, że dało się na nie bez problemu wejść. Jedyne co, to trzeba było o nim po prostu wiedzieć. Pierwszy to był prawdopodobnie test.kogama.com z 2013 roku, sugerując się Wayback Machine. Kolejny był newtest.com w 2014 roku i niestety nie mamy pełnego zapisu strony. Następny był Spill Test w 2015 roku. Sama rejestracja była trochę skomplikowana. Jak widzimy na filmie, dość pusto było na serwerze, ale to nie dziwne, bo nie polegał na budowaniu jakichś gierek. Widać tu testy newsów. Teraz Kogama LW, czyli LW-Dev. Serwer z 2016 roku. Jednak ten serwer okazuje się starszy niż mi się wydawało, ponieważ konta są już z 2013 roku. O 3 poprzednich dość mało wiadomo, ale o tym serwerze wiemy więcej, ponieważ został odkryty przez Kogstatic. Pod pewnym adresem zwracał linki do wszystkich launcherów Kogamy i tak odkryto serwer LW-Dev. Odkryli go Lavaboy i OpenPhoenix, a oprócz nich o tym serwerze wiedziało tylko 10 osób. Zarejestrowanych jest 51 użytkowników, a pierwsze konto nazywa się Admin, założone 18 stycznia 2013 roku. Pierwszy w rankingu był Nasha. Każde konto ma dużo golda. Jest 20 gier. Co druga ma nazwę Test oraz ich ID przekracza 48 000. Jedna gra ma zawsze -1 online. Wiki, który na Kogamie pojawił się 18 listopada 2015 roku. Na Kogamie LW był już miesiąc wcześniej. Jest to testowane wszystko. A w sierpniu wbił Aetus i im wszystko rozwalił. Uwaga, uwaga! Jebać ulane kurwy! Krótki czas po tym, jak Lavaboy i OpenPhoenix znaleźli serwer, na ten serwer trafił także Aetus. Lavaboy poprosił do badania, a wyniki tych badań zostały wam przeczytane, gdy serwer LW-Dev był omawiany. Co do serwera, Aetus wbił na konto dewelopera i zbudował konta, dawał XP, dawał newsy, po prostu rozwalił im serwer. Przez to nie jest dostępny stary. Aetus odkrył ten serwer w taki sposób, że na zwykłej Kogamie parę obrazków było z LW-Dev, kogama.com. Potem sobie wbił gdyby nigdy nic na konto dewelopera i podesłał mi screeny z panelu admina. Tutaj mam jakieś tworzenie emoji,
produkty płatnicze, tu możemy zauważyć oznaki, własne dodane odznaki. I tutaj na górze mamy zakładkę devów, co mogą edytować. Śmieszy mnie ten komunikat obok. Dokonałeś czegoś, co było sprzeczne z zasadami. Obserwujemy cię. Proszę przestań. W przeciwnym razie zostanie zbanowany, nubie. I ta liczba golda też nie jest raczej przypadkowa. Oraz ostatni screen przedstawia user, manager. Mają informacje o każdym użytkowniku, co nic dziwnego. Deweloperzy mogą robić wszystko. Kolejny serwer to LW Test. Nie wiem, czy ten też im rozwalili, czy mógł być jeszcze inny, ale przez tę akcję admini musieli zrobić białą listę i można było wchodzić tylko po IP. Wyświetlał się taki komunikat tym, co chcieli wbić. Nie wiem, jak ten serwer wyciekł, ale najprawdopodobniej przez jeden z filmów Kodrua. Dostęp do serwera, jak wcześniej mówiłem, mieli gracze, którzy najwięcej współpracowali z devami. Ogólnie nowości dość często wyciekały przed pojawieniem się ich na Friends i deweloperzy nie mieli problemu z tym. Stąd mam na przykład film z pick-upem spowolnienia od Jonasa czy film z Godkulusa od Kodru. Film z Godkulusa poruszył całą społeczność, ale o tym już mówiłem. Zapytałem właśnie Kodrua, czy on ma nadal dostęp do tego serwera oraz dlaczego sprywatyzował filmy. Nie ma dostępu, ponieważ utracił po przeprowadzce do nowego domu, a nie zależało mu na utrzymaniu tej relacji. Sprywatyzował filmy, ponieważ to nie był kanał o Kogamie oraz nie jest fanem tego, jak wyszły, ponieważ wtedy był bardzo młody i nie wiedział, jak dobrze tworzyć treści. W sumie jednym z jego popularniejszych filmów jest reuploadowany u Steve'a, jednak bez oryginalnej ścieżki dźwiękowej oraz po przyspieszeniu. Odznaka Blockboy. Nie robiłem zbytnio w tym icebergu wstawek o odznakach, a to dlatego, że praktycznie wszystkie informacje o nich są na programie wiki. Więc jeżeli jakaś was interesuje, tam macie wszystko opisane. W stawce z usuniętymi odznakami pominąłem specjalnie dwie, o których nic nie wiadomo, aby teraz poruszyć ich temat. Odznaka Koga Friend była przyznawana testerem, moderatorom Discorda i tłumaczom. Więc możliwe, że Kogama Friend Gold to było po prostu złoto dla tych osób plus odznaka. Taka jest moja teoria. Jeżeli chodzi o odznakę Blockboy, zapytałem naprawdę wiele znanych graczy i starych graczy. Nikt nic nie wie i jest zero informacji. Pisałem nawet do deweloperów, ale nikt mi nie odpisał. Kiedyś dostęp do nich było o wiele łatwiejszy. Deweloperzy są chyba jedyni, co mogą coś o tej odznace wiedzieć. Ogólnie te trzy ostatnie tematy w tym icebergu to są tematy, co jedyni deweloperzy mogą na ten temat coś konkretnego powiedzieć. Możliwe, że ta odznaka nigdy nie była używana. Nie wygląda jak te najstarsze odznaki, po wyglądzie można przypuszczać, że to rok 15-17. Mogło być też tylko na Kogamie Brazil, dlatego jeszcze mniej o niej wiadomo, bo w sumie nikt na tym serwerze z osób, których zapytałem, długo nie siedział. Może była dostępna tylko przez jakieś wydarzenie, jak na przykład Snow Power, a potem została usunięta. Przeglądając screen z Kogama LW, zauważyłem, że w sumie ta emotka jest identyczna jak właśnie odznaka Blockboy. Moja teoria jest taka, że ta odznaka nigdy nie istniała, więc albo to było emoji i ktoś, kto robił wiki, tą emotkę umieścił, albo miała zostać dodana. Prawdziwy koniec mapy projektu. Możliwość stawiania bloku kończy się na około 32 768 bloku od punktu 0. Jest to granica mapy. Dolecieć tam możemy w plus minus 15 minut tym sposobem. Całkowita długość jednego bloku sześcianu to 65 536. Dzięki temu możemy obliczyć pole, czyli 4 miliardy. Pole całkowite wynosi 25 miliardów, a objętość to 281 biliona bloków. Jeżeli chodzi o czas, ile zająłby nam zbudowanie całej mapy, możemy przeprowadzić testy. A i te testy z tamtego filmu są źle obliczone. Zobaczymy, w jakim czasie wypełnię 100 bloków. Na płaszczyźnie bez sprintu 45 sekund. Na płaszczyźnie ze sprintem 9 sekund. Przeciąganie 8 sekund.
Nie będę was zanudzał obliczeniami, więc podam same wyniki. Okej, ale ta granica w żadnym stopniu na nas nie wpływa. Możemy lecieć dalej, więc zaczynamy szukać prawdziwą granicę. Ogólnie gra coraz bardziej się trzęsie i występują bugi. Gdy przekroczymy 100 000 kratek, nie pojawiają się nowe liczby. Z czasem nie mamy grawitacji. Im wyżej lecimy, tym ciężej lecieć. Gra na pewno nie jest nieskończona, każda gra ma koniec. A limity mapy wynikają z ograniczeń silnika Unity. Wraz ze zwiększaniem się liczby dokładność obliczeń spada, przez co np. kamera się trzęsie i wszystkie modele wokół. Przekraczając te limity trudno jest przechodzić informacje. Lecieć na koniec nie ma sensu. Jeżeli da się teleportować cheat engine, to też sporo czasu trzeba było poświęcić. Przez to teoretycznie dałoby się oszacować prawdopodobne kordy końca. Jeśli kordy są na 64-bitowych floatach, to są maksymalne kordy. W ramach ciekawostki zrobiłem test, ile czasu byśmy musieli lecieć na koniec mapy. Bez sprintu 44 sekundy. Ze sprintem 9 sekund. Sprint plus model V 1 sekunda. Lot do góry 2 sekundy. Ogólnie normalne kalkulatory, których na co dzień używamy, po prostu nie wyrabiają, więc musiałem posłużyć się 2 zaawansowanymi kalkulatorami i przelicznikiem, aby to obliczyć. I wychodzą naprawdę ogromne liczby, po prostu je tu umieszczę. A on ci mówi, jak to zrobić? Nie mówił mi. Powiedział po prostu, że on to zrobił i tyle w sumie. Że zrobił największy model i czy chce zobaczyć. O, to jest to. Tak go muszę postawić i tak. Jest spory. Teraz delikatnie go muszę przesunąć w dół. Dobra, tak się najbardziej go da przesunąć, żeby był na naszej tej. Nieźle. Nie widać końca tego gówna. No i tym się tepałem, jak próbowałem koniec mapy ogarnąć, nie? No. Po prostu brałem taki jak próbowałem edytować model, to ustawiałem się w przeciwnym kierunku z tego co pamiętam, odpalałem sekordy i klikałem edit model, nie? I to mnie wysyłało, no teraz akurat 300 krat. A nie, 8000 mnie teraz kratek wysłało, widzisz? Pierwsza gra na Kogami. Generalnie na Kogami EU pierwsza opublikowana gra jest usunięta. Druga gra to Public Planet Zero. Co ciekawe, na Friends Kogama jest gra z taką samą nazwą, jednak ona ma już ID 1. O tym, co było na pierwszej grze, dlaczego została usunięta i tak dalej, wiemy nic. Gdy spojrzymy na stronę z 2011 roku, nie widzę tutaj żadnej gry, która mogła być pierwszą grą. Bardzo możliwe, że była to po prostu testowa gra, gdyż Kogama została otwarta publicznie i zaraz potem ją usunęli. Ogólnie zanim Kogama została upubliczniona, jestem pewien, że powstało wiele takich map. W końcu deweloperzy musieli to wszystko przetestować i mapy albo zostały usunięte, albo są gdzieś na serwerach DFU. Na pytanie o pierwszą grę odpowiedział mi jeden z deweloperów. Gra prawdopodobnie została usunięta z powodu problemów podczas tworzenia pierwszej gry. Bazy danych śledzą, które ID zostały już użyte, więc nawet jeśli usuniesz ID 1, następna gra będzie miała ID 2, a więc największe Lost Media Kogamy nie zostanie odnalezione. Simrady, naprawdę myśleliście, że zostałem zapomniany i nie pojawię się w tym filmie? Ja jestem najlepszym graczem Kogamy, a wy wszyscy to nooby przez to, że głupie adminy dali mi bana. Nie mogłem pisać tych świetnych komentarzy pod grami, ale mam dla was nooby pierdolne ważna wiadomość, ci was
Gracie w Mighty Glob 1, będę uczy was jak grać i szanujcie starszych, bo mam 20 lat, więc mnie nie hejtujcie Ty co jest? Nagle pierwsza gra jest dostępna. Ma nazwę Beta Planet i jest stworzona przez Kaspara, a członkowie to Rasmus, Peter i Michal. W grach Kaspara nie ma tej gry, no i niestety nie mogę na nią wejść. Wala jakiś błąd. Ale może kiedyś to naprawią i będzie można zobaczyć pierwszą grę. Ale raczej nie, bo tam nic niesamowitego, patrząc po innych starych grach. Ale myślę, że Lost Media jak najbardziej odnalezione. Dzięki wszystkim za oglądanie tego filmu. Czekam na wasze komentarze. Zastanawialiście się, dlaczego deweloperzy tak zaniedbali programy? Mam informacje, o których na pewno nie wiecie. Zapomnijcie o tym. Są rzeczy, o których nie można mówić. Zastanawialiście się, dlaczego deweloperzy tak zaniedbali programy? Mam informacje, o których na pewno nie wiecie. O twórcach programu. Wobec nic i o programie. Zapomnijcie o tym. Są rzeczy, o których nie można mówić. Zależy mi, abyście napisali jakiś komentarz, bo lubię czytać. No i subskrypcja też byłaby spoko. Pracowałem nad tym filmem bardzo długo, a dokładnie tyle. Mam nadzieję, że to będzie ostatni film z Kagamy po wyczerpaniu wszystkich tematów. Co?